wyszedł na wolność Bartosz Szachta oraz niestety Denis Załęcki. Siemanko widzowie, ja już jestem na wolności. Chciałem wszystkich pozdrowić serdecznie, wszystkim podziękować za wsparcie. Ja już jestem na wolności i pozdrawiam serdecznie. Shit. Z kim się spotykasz, czy się spotykasz? Nie podoba mi się to. W jeden, drugi graliście mojego kolegę, po czym zaczęliście się zachowywać, stary, jak po prostu pod wyświetlenia. Marcin, ty nie będziesz mi mówił, jak się zachowywać, to ty najgorszy, pewnie dużo gorszy masz opinię pajaca w internecie, nie będziesz mnie pouczał. Cio, no. Żyjemy w białym związku, do ślubu w ogóle nie ma mowy, żeby cokolwiek między nami fizycznie się działo. No jak nie? To ale co czego? Czarneckim w białym, a Czarneckim w czarnym? Bo Czarnecki. Dwie walki KSC walczył? No tak ogólnie zgadzam z nimi, ale kiedy jest potrzeba, nie? A tak z nimi długo nie trzymam relacji. Plotki, liki, niesprawdzone informacje, farmazony, kłamstwa. Jesteśmy połączeni, tak? Jesteśmy połączeni, Arku, ciałami, umysłem. Połączeni jesteśmy ze źródłem. Dzień dobry, siemanko, cześć, kochani. Pisiorkami jesteśmy połączeni ze sobą. Jeszcze nie, ale pewnie będziemy dzisiaj. Ale odżycie później. No co, dzisiaj mamy taki trochę zamieszanie, bo wirus wpadł nam na nasz serwer shitowy i usunął nasz scenariusz, który był gotowy, który był przygotowany od kilku dni. I to jest jedna z wersji. Natomiast ja bym się schylał ku tej, że admin zachlał, nie napisał i teraz że kopiuj wklej mu nie było działo. No to są dwie wersje, jaka jest prawda, nie wiemy. Potwierdzone informacje. Chociaż może nie potwierdzone, ale prawie pewne. Na szczęście na studiach aktorskich, na które nie chodziłem, były zajęcia z tak zwanej, jak się to kurwa mówi, improwizacji. Tak, więc będziemy. A ja znowu czytałem Dziady, to jest chyba trzecia część i tam była wielka improwizacja, więc też coś o tym wiem. No to więc zacznijmy czwartą część, wielka improwizacja shitu. Zaczniemy od telefonów, bo jest 22 godzina, a podzwonimy, a mamy dzisiaj dużo ciekawych telefonów do wykonania, bo przed chwilą dropnęło ogłoszenie. Tak, wielkie ogłoszenie, o którym nie wiedzieliśmy, oj. przez które nie mieliśmy przerąbane, gdzie nie dzwoniło Wojpsa, nie dzwonili do nas, nie straszyli. Powiedzieli, że nas zabiją wszyscy. No, chcieli nas wywieźć. A, to takie, no można by było jakby tak, słuchaj, jakby to zgłosić, to by mogły być groźby, które moglibyśmy uznać za takie, wiesz. Niestety, dlatego się boję już likować kolejnych walk, więc jaką zlikujemy następną walkę? Całą kartę. Całą kartę. Cios podobno się nie bije jednak. Słyszałem, że się nie bije jednak, no. W czwartek ma być cała. Miał się bić, a że się nie będzie bił. Ja tam będę gdzieś w tym programie, to coś pogadam. A to będzie program czy konferencja? Program. A to nie konferencja. Myślałem, że w czwartek to konferencja w niedzielę pewnie. No, konferencja będzie w niedzielę. To taki mały program, taki też będą panele, ale to nie będzie taka pełna konferencja. Takie ogłoszenie karty, bla, bla, bla. Czyli inną stronę prime'owe. Normalnie. Prime zawsze w niedzielę robił konferencję, najlepszy dzień na konferencji. Dobrze, trzeba się uczyć od najlepszych. My za to zakosimy im grafiki, bo super te grafiki zrobili. Bardzo mi się podobają. Przesuwasz prawo, wiesz o co chodzi, bo to jest tak przesuwasz prawo i to jest tak jakby dalsze. To jest taka karuzela genialnie zrobiona, że naprawdę ja jestem pełen zachwytu i serio zajebiemy. Ty chwalący fame? Chyba po tych telefonach. Tak. Byś się boisz. Najlepszy. No, Mr. Goody tak mówił, ale o nim za chwilę. Dobra, dzwoń do Natana, bo... Natan najpierw? Natan. A potem skonfrontujemy to z Pawłem. Dawaj Natana, bardziej nam zależy. Już jak to zawsze odbierze, Natan nie zawsze. Czyli Natan jest gdzie? On the Dubai? Dzwonić na normalny numer, czy dzwonić na WhatsAppie do niego? Na WhatsAppie zawsze, bo wiesz... bo służby i tak podsłuchują, a WhatsAppa podobno podsłuchują tylko co drugie słowo. A chociaż o tej godzinie to on pewnie tam teraz jeździ Lambo, odwiedza modelki. Ci miliarderzy to oni w ogóle chyba nie odbierają telefonów. Miliarderzy tak mają, no. Na pewno byśmy usłyszeli zapewnienia, że nie będzie Paweł atakował rzeczy rodzinnych i o to chcieliśmy, żeby Paweł się uspokoił, nie? Bo dlaczego miałby go atakować? Nie, no ja z Pawłem widziałem się w sobotę, powiem, że nie, że to sportowa walka, że Fame idzie teraz w hybrydę i to oni są zaproszeni jako sportowcy już, bo on po prostu ma tyle walk, jeden i drugi. Okej. Będą rozmawiać o tym, że musi zbić wagę do 100, tam chyba 6 kg. Okej. Normalnie ile kreatyny? Ile kreatyny, ile białka bierze, o diecie, o tarczach, jak muszły. Podobno bardzo tak dobrze. O tym ma być podobno. Bardzo dobrze, no bo to ja tego oczekuję od Twojego na przykład, nie wiem jak Ty. No, od hybrydowych federacji oczekuję sportu przede wszystkim. Bo wiesz co, bo to wypełnia dużą niszę na rynku, bo
KSW jest sportowy, ale nie robił konferencji. Tak. I każdy na pewno chciałby usłyszeć, jak ci sportowcy mówią o treningu, jak o wygląda jak zwykły taki dzień. Jak bo zwykły tak dzień. Wydaje wam, że on wstaje rano. Nieprawda, on musi wstać rano, zimny prysznic się bierze od razu wtedy, medytacja najpierw jest, potem biegnie 20 km, czy tam 12, jak Janowski. Potem 20 czy 13, a można 30. Zależy jak tam zależy w jakim etapie jest sportowy. Potem czyta 3 książki motywacyjne, kreatyna, później białko. słucha rolkę Mr. Goody, bo tam też motywacja bo tam motywacja, walka z depresją. Później wsadza z tą mordę w ten lód i cytrynę wyciska i te takie plastry na nosie nakleja. Tak, później musi pracować. Pewnie ogólnie no to jakiś Forex albo giełda kryptowalut robi na dźwigniach szybko. Czyli też Mr. Nudie. Zarabia tam, wiesz, 200-300 tysięcy w 3 godziny, no i później drugi trening, nie? Tak. Nie, wtedy idzie na trening, bo rano było tylko bieganie. Potem idzie na trening, tak? Trening 2-3 godziny. Ale jak zarobił 300, bo jak nie, to siedzi jeszcze te 15 minut i dorabia. Tak, żeby 300 zawsze miał, dolarów oczywiście. Dokładnie. Dolarów, Potem 1000. wraca, robi szejka proteinowego z jajkami, ale oczywiście samym żółtkiem, bo białko nie można na surowo jeść, więc samo żółdeczko do tego i miesza sobie to z jakimiś tam pysznymi ten gest taki. Owocami, awokado do tego to już zdrowe. Jeszcze jakby z tyłu stała figurka penisa, to już całkiem było szotowane, ale to... No i to tak wygląda zwykły dzień. I taka będzie. I ja uważam, że tego ludzie chcą, bo mówię, KSW walki, a nie ma konferencji. Ludzie chcą posłuchać o tej dawkowaniu białka, o regeneracji, o śnie, jak wiesz, jakie rękawice, 10 czy 12, jakiej firmy, wiesz. To są ciekawe rzeczy, moim zdaniem, dla młodzieży. Czy na przykład buty do boksu bardziej takie, czy dobrze boksować w butach zapaśniczych, wiesz, to są bardzo ciekawe tematy i o tym będzie Natan gadał z Józekiem. Ja tak myślę. Jak porządnie wiązać sobie ręce, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Ty to powinieneś posłuchać wtedy właśnie, bo ty to nie wiążesz i coś tam strzeliło gdzieś tam, tak? Ale wszystko dobrze na razie. Mi strzela. A strzela to też z wieku, to też nie ten. Ale to właśnie też. Paweł jest idealnym gościem, jak w wieku 49 lat się z dupy. W ogóle jak zatrzymać swój wiek na 49 lat, bo on już od 3 lat ma 49 lat. Tak, on ma już długo. Już kolejne ogłoszenie Pawła w wieku 40, od kilku lat już ogłaszają 49-latka. To jest też ciekawe, nie? Wiesz co, bo właśnie to przez ten sport i przez tą rutynę codzienną. On wchodzi, bo ja mam takie coś w Garminie, że twój wiek, jak to jest... Biologiczny. I mi się obniżył ostatnio, mówił, gratulacje, 46,5 mam już. No to Paweł tak ma codziennie. Gratulacje 49, każdy cofnąłeś o dzień czas, codziennie. Tak. Niezwykły przypadek Benjamina Buttona, tak. Tutaj w tym wypadku jest akurat Paweł Józef. W jego wypadku bardziej co gryzie Gilberta Grape, powiedziałbym, ale niech będzie. Ale myślisz co, tak na serio, kompleksy czego on ten wiek kurwa zataja? No ta Kokocińska mu nie pozwala. Nie wiem. Ja uważam, że prawdziwy mężczyzna powinien się w biedzie. Nie wstydzić się tego, że dojrzewa, nie wstydzić swojego wieku, bo... Może, że dojrzewa nie, ale że już przejrzewa. Kurde, czy 50 lat to jest przejrzewanie? To ty więcej powinieneś powiedzieć. No. No. Kiedy? O, w ogóle. W ogóle nie płynie? W ogóle. Słuchaj, seks przed zażyciem sildenafilu, a po różni się tylko tym, chuj dalej nie stoi, tylko jesteś czerwony. Głowa boli. Jesteś czerwony jak Denis. Jesteś purpurowy taki, a dalej ci chuj nie stoi. To jest w tym wieku to już jest... Nie. Kurde, ja pamiętam... Są takie iniekcje w penisa podobno. Tego jeszcze nie próbowałem, ale... A to słyszałem. Żona ostatnio czytała ten temat. Gwiazdy podobno to robią i to podobno robisz iniekcję w tego i od razu. Podobno 6 godzin, kurde, jest cały czas twardy jak skała i nic się żeby skały strały nawet. Nie da się nic zrobić. Ale to nieprawda jest, co mówisz, bo ja kiedyś jeszcze jak byłem trenerem personalnym i właśnie tak mój dzień zaczynał się od siłowni z samego rana, to przychodził rano taki pan Andrzej. Pan Andrzej miał 72 lata. I mu stał. Nie wiem, że to powiesz. Nie, tak, to ale spokojnie. I pan Andrzej mówił, ja się pytałem, panie Andrzej, w tym wieku, czy tam jeszcze pan tam z żoną i w ogóle? Żonę miał... żoną nie, no ale... Żonę miał młodszą taką, wiesz, 60 chyba miała 4. Mocna 60 rycząca. No. I słuchaj, i mówił, że zawsze w czwartek, o 5:30 rano, zawsze w czwartek Konar sam stał, bez żadnych... Wstaje rano i normalnie zawsze w każdy czwartek. A mówię, dlaczego w czwartek? Nie wie. Tak ten zegar biologiczny myślał, że zawsze w czwartek wstawał normalnie, jak miał 18 lat, czy tam 16, wiesz, jak to jest jakiś młody, to tak masz poranne z wody. Środek też mi stoi zawsze właśnie w nocy. Czwartek zawsze? Nie, codziennie właśnie, to jest dziwne. Tak to nie, ale w nocy stoi mi, jak idę ścigać, to muszę siedzieć na tym kiblu, mnie to wkurwia. Bo wstaję, chce mi się szczać, ale to jest przekichane, nie? Bo ja potem i siedzę i tak przysypiam. A jak nie usiądziesz, to potem masz cały kibel zesikany, bo... Nie, no to ja nie wiem, czy to mówić. Moja żona nie oglądasz i tu mogę to powiedzieć. Już jak tak długo siedzę i mnie wkurza, to idę pod prysznic. Jest to jakiś pomysł. No wtedy tak, ale tak jest. Słuchaj, ale mu powiedziałeś 60 żona. A propos 60,
To mam wiadomość o Denisie. Co się stało u niego? Denis został przeniesiony do Stargardu Gdańskiego. Stargard. Gdański. Nie ten z koło Szczecina, bo tamten Stargard stamtąd jest Kubańczyk na przykład. Ale tam też chyba siedział Kamila Budyda? Siedział też w Stargardzie, tylko nie wiem, czy Gdańskim, czy Szczecinie. Chyba tam koło Szczecina, bo tam była ta sprawa, nie w tym. W Stargardzie Gdańskim jest... No, ale ja w Stargardzie Gdańskim kiedyś miałem to pewnie tam, bo tam jest też dom dziecka jakiś. I byliśmy, nie dom dziecka, dom dziecka. Poprawczy, zakład poprawczy. Miałem kiedyś wykład, miałem tam kiedyś parę lat temu dla młodzieży właśnie z takiej ciężkiej z domu zakładu poprawczego a to się pochwalę. Ja myślałem, że tam, wiesz, będą buczeć, będą gwizdać, a ja opowiedziałem swoją historię, tam swoje problemy, wszystko i kurde, siedzieli tak cicho i potem nauczyciele wychowawcy przyszli, kurde, jak my byśmy chcieli, żeby nas tak tutaj słuchali i tak. No, to było... Ja miałem też wystąpienie, ale w takiej młodzieży trudnej i to z różnych krajów. To było, wiesz, kiedy to było? To było jakoś, jakśmy mieli tą pierwszą walkę na 15. To w ogóle się nie przebiło. To wiadomo, że to było wtedy fame. Też mnie zaprosił Dom Dziecka. Wiesz, w ogóle mam takie lusterko, od nich dostałem, a to jest piękne. No. Dostałem od nich różne tam rysunki, a dostałem takie lusterko i to jest i oni napisali popatrz, to jest bohater. I jak patrzę, to ja tam jestem. I bo był taki konkurs, była seria, że kto jest waszym bohaterem i one głosowały i mnie wygłosowały. No i wtedy pojechałem. I to jeszcze były z Niemiec, z Ukrainy, z Polski, taka trudna młodzież tam zjeżdżała tu na wakacje, tam panie prowadziły w takim ośrodku, gdzieś tu Opole i tak dalej. I też było fajnie, no. Ja im gadałem, tak też, ja byłem taki pospinany, takim był, wiesz, głupi, ale mega się fajnie z tymi dzieciakami gadało. Później, wiesz, no opowiedziałem im wszystko, a później tak wyszliśmy jeszcze w tym ogrodzie i oni mieli dużo tak pytań do mnie i mega fajna rozmowa. Im właśnie rysunków dużo dali i tak dalej. No, takie dzieci są właśnie, one bardziej szanują takich ludzi jak my, którzy coś w życiu przeżyli, mieli wzloty, upadki. I wyszli z tego, kurwa, a nie, że... wyszli, to dopiero wychodzimy. No, ale wiesz, ale chodzi mi o to, że tak mi mówią, czy tobie też czasami, głównie mi siedziałeś w więzieniu, jak ty możesz teraz... No właśnie dlatego, żeby właśnie pokazać, że tak można, a później tak można, bo nie jest sztuką nie upaść, no to każdy życiorys, który nie upadł, był najlepszy, ale rzadko kiedy tak się staje. No a tam nie odbierać, dzwoń do Jóźwiaka. Dobra, w takim razie alternatywny plan B. Mniej ciekawa postać, no, ale zdecydowanie. Żeby zapchać tą dziurę w braku scenariuszu. Nie będzie kliknieć. Żartuję, Paweł jest fajny gość. Paweł to jest dobry chłopak. Adminowi się te komputery nie psuły. Może na Windowsie, na Linuxie robi, że mu ten scenariusz spadł. Mi się wydaje, że się skupia na innych rzeczach. Na tych, na których ja się nie skupiam na razie. Halo? Halo? Cześć Paweł, dzwonimy do ciebie z programu. Jest tutaj ze mną Szalony Reporter i oczywiście... Cześć Paweł! Przed chwilą gruchnęła wielka, sensacyjna informacja, że bijesz się na najbliższej gali. Zaskakująca! Więc chcieliśmy zapytać, jak tam twoje samopoczucie, jak morale i czy, od razu zadam z grubej rury, nie boisz się, że Natan po prostu wejdzie ci do głowy i zgnębi cię, wykorzystując przy tym twoją partnerkę i jakieś tam wyciągać brudy i złe rzeczy B? Nie, spokojnie. Nie skupiam się na walce i tyle. Z Natanem nie mam żadnego konfliktu. Natan nie jest moim wrogiem. Także ja tam wychodzę stoczyć sportowy pojedynek. Czyli tak sportowo, że wy macie tyle walk, podobny poziom, po prostu sportowa waleczka. Ja tak do tego podchodzę. Na pewno nie dam się sprowokować, nie dam pod show wejść w żaden konflikt. Ale mówisz, że relacje twoje z Natanem są w tym momencie dobre, tak? No, są normalne. Ja z nim nigdy nie miałem jakichś konfliktów. W ogóle dziwię się, że jest takie zestawienie. Miałem się zbić z Popkiem mam realny konflikt, także jestem zbliżony. Szkoda, że nie ma tej walki z Popkiem. Zamierzam wszystkich rozczarować. Ja tam idę po prostu na sportowy pojedynek. Nie zamierzam z nikim się tutaj kłócić. Nie dam się nikomu sprowokować, ani wyprowadzić z równowagi. No ale Paweł, czy ty tak serio myślisz, że Natan Marcoń, Kraken, czy uważasz, że on jest w ogóle, po co on podpisał kontrakt, po co go bierze Fame? Czy zdajesz sobie sprawę, że to na pewno nie chodzi o sportowy pojedynek, chodzi o to, żeby po prostu zgnębić, przemielić i żeby było głośno? No słuchaj, mnie to kompletnie nie interesuje. No ja mam jeszcze jedną walkę w Fejmie do zrobienia i tyle. No ja idę tam stoczyć pojedynek, a jakieś tam konflikty to mnie kompletnie nie interesują. Zresztą Fame jest teraz federacją sportowo-hybrydową, także ja tam idę dać sportowy
pojedynek i odbijam od patologii. Tak jak mówiliśmy tu przed programem, właśnie przed telefonem do ciebie w programie, że będziecie po prostu rozmawiać, jak wam idą treningi, o tym, jak dzieci zbijanie wagi, o tym, jakie odżywki, ja się skupiam na sportowym pojedynku, wiesz, tym bardziej tutaj wymuszono na mnie limit wagowy, muszę robić wagę, także... Ile? Ja się skupiam tylko, muszę zrobić limit wagowy 104 kg, ja w tej chwili ważę 110, także wiesz, mnie nie interesują... 6 kg, znowu jest szóstka. Tak, ja muszę 6 kilo zbijać. Ja się skupiam na treningach i na wadze i tylko mnie to tutaj interesuje. Nie tam w żadnym stopniu się wyprowadzić z równowagi. Paweł, a widziałeś... Muszę wszystkich rozczarować. A widziałeś Instastory Natana sprzed 3 godzin? Kukuryku! Zdziwicie się, o kim powiem, co poruszę, jak znakautuję Pawełka. Siemano. Nie, wiesz co, nie oglądam. Nie interesuje mnie to kompletnie, zresztą ja rzadko patrzę w internet. No bo on tam jakby dźwięk, jaki wydaje kogut, robił i już wszyscy tutaj podłapują, że to chodzi, wiadomo, o co może chodzić. Wiesz co, mało mnie to interesuje mówić. Ja się skupiam na walce i dla mnie jest najważniejsza walka. To bardzo takie polityczne, dyplomatyczne odpowiedź. Dobra, no to tyle. Trzymaj się, pozdrówki. Pozdrawiam, Papcio. Ja już robię wagę, już robię dietę, także słuchajcie, ja teraz fanów tak będę informował o moim robieniu wagi, codziennie relacje, jaka dieta, jak ja do tego podchodzę. Na to właśnie czekamy. Na to czeka cały świat Free Fight. fanów całym moim takim... Ja myślę, że Fame będzie zachwycony z kontentu, który chce Paweł robić. Paweł, dobra, jesteś geniuszem. Fame będzie zachwycony z tego kontentu. Trzymaj się, Babcio! Cześć. No to czeka nas, kurwa, przeciekawy program. Słuchaj, ja muszę zaraz da się włączyć powiadomienie. Ja chcę powiadomienie codziennie rano, jak Paweł, biegam 12 km. Wiesz, dużo ludzi z tym uniwersum tam grać coś, ale nie, naprawdę myśli, że kogoś interesuje, jak on robi wagę? Słuchaj, jakby robił taką wagę łazienkowo, ją skręcał, to by może kogoś interesowało. Kącik inżyniera, jak zrobić wagę? My tu zlotujemy, Arduino, plus tutaj wiesz, czujnik jakiś nacisku, tak? Ja kiedyś dietetyk też powiedział, lekarz powiedział, że muszę rzucić trochę wagi, rozsypała się. Nic to mi nie dało. Nic mi kompletnie nie dało dla zdrowia. Cała łazienka w szkle, kurwa. Wiesz, że to było sprzątania? Bo w taki pyłek poszła. No ale przez to sprzątanie może spaliłeś trochę kalorii też? W sumie tak. To jakiś promysł był na to, żeby się ruszyć. Co Natan napisać do niego? Żeby odbierał? Napisałem, ale chyba nie odbiera. Ciekawi mnie to, czy on ma takie samo podejście jak Paweł. Nie, na pewno! Dobra, a czemu ta walka z Popkiem w końcu? Bo przecież ty jesteś tam w sumie w federacji, masz kontrakt z federacją, w sumie ty nawet nie możesz chyba źle powiedzieć w federacji, teraz mój drogi, jesteś psem fejmu. No to cię kurwa zaskoczę, nie mam żadnego kontraktu. Jak nie masz kontraktu? Nie podpisają? Czyli możesz się wypowiadać, to podpisz ostatni dzień. Jak podpiszę, to mogę. Wyjebane. Nie no, bez przesady, nikt mi nie będzie gębę zamykał. No kurwa nie, no przysięgam ci, że jakbym nawet przy podpisaniu kontraktu by tu na mnie wpływali, jak myślę, czy mam mówić, czy nie mówić, to kurwa ja zapytam się, jaką mam karę umowną i od razu ten dzień założę rzutkę widzowie, żeby mi pomogli. No nie ma takiej opcji, że mi ktoś mordę zamykał, no nie mi. Ale no nie podpisałem, bo zapomniałem. Ale nieprofesjonalne strony Fame'u, co? Ogłoszenie zawodnika niepodpisanego. Że oni już się uczyli na błędach i to takie podstawowe błędy wyeliminowali dawno. Bo wiesz, w Prime to jest tak, że nawet czasami po walce podpisujesz kontrakt, albo w ogóle nie tak! W szatni podpisujesz aneks. Tak bywa, no. Tak miał przecież Cios. A Cios ma nie walczyć? No słyszałem, że miał się bić, ale potem, że niestety coś przez jakąś rzecz nie przyjedzie do Polski. Przez jakąś rzecz? Czyli to miecz Demoklesa nad nim wisi? Kasynowy? Tik-tak, 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 tik-tak. A ja chyba będę miał świetnego gościa. Nie będę na razie spoilerował. Zrobimy tak. Także taki fajny gość. To przynajmniej rozwieje wiele spekulacji. Naprawdę praktyk. Bo to, dużo było tu teoretyków. Akimow, to taki, wiesz, influje, a tu przyjedzie praktyk. No, bardzo dobry to będzie wywiad. Czekam na niego z niecierpliwością. Dobra, to dzwonimy do kogo teraz? O, no to póki... No najpierw wydzwonimy wszystkich, bo jest po 22, żeby później nie będą odbierać. Widziałeś, Dalton pojawił się w Lombardzie. Ja też mam prawo cielaste, że jak nie robię zagrożenia, to nie możecie mnie zaatakować. Jak wy macie mundut, to też was nie mogę dotknąć. Takim tekstami jeszcze, kontorka, bagaż do Szczecina. A mówił mi, że za chujki są. Że nie, że to są oszuści, że on już tam się nigdy nie pokaże. On już im nigdy swoich zasięgu i swojego kontestu nie kontestu nie da, żeby na nim robili kontest. Słuchaj, i przyszedł i powiedział bardzo parę ciekawych rzeczy, że Bagieta walczył w KFC. Szum z mózgu i już nie może walczyć. To jest sport. To sobie pomyśl, jaki to musi być super cios.
2 walki KFC walczył. 2 walki miał w KFC. 2 walki miał w KFC. I wstrząs mózgu i koniec, już jest po walce. Po walce jest wstrząs mózgu. Przynajmniej na tydzień, nie? Bo chyba potem wstrząs mózgu przejdzie i można się bawić dalej, ale nie wiem. Ale wiesz, no te walki w KFC, to tam nie wiem, jak tam lekarze do tego podchodzą w KFC. Słuchaj, w KFC akurat nie miałem żadnych walk, ale kiedyś za gówniarza miałem w McDonaldzie o 3:00 nad ranem na rynku i to była jedna z cięższych walk, 3 na 1. No więc wiesz, w KFC też mogą to są być. bardzo ciężkie walki. W ogóle mam do KFC sentyment, moja żona teraz zmieniła nazwisko, ale póki nie zmieniła... zmieniła na Kentucky Fried Chicken. Nie, ale póki nie zmieniła i miała firmę, to nazywała się Kinga Fulińska Consulting. KFC. Tego mam sentyment trochę. Wiem, że to jest żony spółka, dlatego ją wziąłem. Dalton to jest Paweł Dawidowicz. Tak, to jest on. Zadzwonimy. Ciekawe, czy odbierze. On pewnie live'a teraz prowadzi na... bo on jest streamerem. Siema. Cześć Paweł, Arek z tej strony. Dzwonię do ciebie z naszego programu, jest ze mną szalony reporter. Siema! Chcieliśmy ci zadać jedno, tam 2 pytania. Pierwsze w ogóle, jak się czujesz, jak tam po walce? Już wszystko ochłonąłeś? Wszystko jest w porządku? Tak, jest wszystko okej. A drugie pytanie mam, bo widziałem kolejny odcinek prawdziwego Lombardu, a zapierałeś się i tutaj mi mówiłeś, że w życiu do nich nie pójdziesz, że to są oszuści i że już nie dasz sobie żeby na tobie content robili. Kontest. Wiem, ale w tym przypadku jechałem gdzie indziej, to do Cash, to musiałem tam podejść, bo no, zabrakło troszkę funduszów. Jak zabrakło funduszu, jak do mnie dzwoniłeś i przecież ci zaliczkę ci wysłaliśmy, mój drogi. Dopiero później mi dałeś tą zaliczkę, a tak jak jechałem do Cash, to byłem pusty. Okej. Czyli to po prostu czysty biznes, potrzebowałeś po prostu jak zwykle hajsu tylko dlatego, a nie dlatego, że ich lubisz i chciałeś po prostu porozmawiać? A jak twoje relacje z nimi? Damian tam gadałem, był zadowolony, że wygrałem tą walkę i tak dalej, nie? No widziałem, no stary, to walkę dobrze zrobiłeś, ale to co, czyli ty masz z nimi normalne relacje? Bo tam kiedyś mi mówiłeś, że ty z nimi nie gadasz i w ogóle, czy gadasz normalnie, nie, tak? No tak ogólnie gadam z nimi, ale kiedy jest potrzeba, nie? A tak z nimi długo nie trzymam relacji, nie? Czyli jak trwoga, to do Boga wtedy. Po prostu normalnie z nimi gadam, ale rzadko, nie? Bardzo rzadko. No dobrze, no dobra, a jeszcze jedno zapytam cię, a jak tam twoja nowa miłość, czy jak tam randeczki, szachy były, spotkałeś się z nim jeszcze raz, czy to było tylko jednorazowe spotkanie? Jeszcze tam będę grał z nią szachy. Jeszcze będziesz z nią grał w szachy? I co, czy królowa Czy ona zbiła konia? No, ona jest dobrą zawodniczką. Dobrą zawodniczką. No i dobra, no to tyle. Dzięki Pawełku, pozdrawiamy cię serdecznie, trzymaj się, do usłyszenia. Gambit królowy. Do usłyszenia. No, bo nie wiecie, znaczy ty wiesz, ale ludzie nie wiedzą. Paweł był na randce. Znaczy nie wiem, czy to randka, może na spotkaniu na randkę. Ja to zawsze, wiesz, rozumiem, na randce z dziewczyną, z ładną dziewczyną. I grali w szachy. I przegrał. Paweł umie grać w szachy. Bardzo dobrze gra w szachy. Znaczy nie wiem, że bardzo dobrze. No. Powiedział, mnie nie zainteresowało, czy on umie grać w szachy, tylko że poszedł na randkę i się przejmie grał w szachy bardziej. No, dziwna randka, nie? Jakby umiał chodzić na rękach, to wcale nie poszedł z dziewczyną, chodził na rękach. To tak nie wygląda to. A on umie chodzić na rękach też. Wiesz w ogóle, że on, znaczy nie wiem ile w tym jest prawda, ale z tego co opowiadał, bardzo długi czas trenował breakdance i w ogóle dostał się na jakieś mistrzostwa, gdzieś tam do Stanów miał lecieć. Ale nie poleciał, bo umarła mama. Taka historia. Ciekawe. W ogóle ja myślę, że Daltona powinniśmy zaprosić. Ciekawy ma ten kontest. Kontest ma ciekawe ma życie. Jakie życie, taki rap w sumie trochę też, nie? Oczywiście. A jak wiadomo, raperzy trafiają później do prezydenta, więc to warto. Ciekawe, czy trafi Tedę. No i powiem ci, Dubiel książkę wywali i kurwa... Kurde, tam będą... Podobno się nazywa Sekret Pokoju 222. Ale 3 dwójki to jest 6 znowu. O, 6. Kurwa, same 6, mówię ci. Patrz, 222 to jest 6 przecież, czyli to nie był przypadkowy numer pokoju. Ty. No i co on tam może powiedzieć w tej książce? Ty mi powiedz. Co w tej książce może być? A może zadzwońmy do Marcina? A co tam? Zadzwońmy do Marcina. Przecież, czekaj, ale jest obrażony na mnie, on jest na mnie zły, wściekły, obrażony. No to dzwoń. Tym bardziej do niego zadzwonię. Nie, kurwa. Nie, on musi widzieć, że to ja. On ode mnie by tym bardziej nie odebrał. Znaczy nie wiem, czy tym bardziej od ciebie, czy nie ode mnie. Ciebie lubił, mnie tak cały czas nie lubi, a ciebie bardziej nie lubi. On już nie lubi. On już nie, jak widzi mój...
Odebrał. Cześć, myślałem, że mnie nie lubisz, już nie odbierzesz ode mnie nigdy teraz. Cześć Marcin, właśnie dzwonił, mówił, że nie odbierzesz, bo go nie lubisz. No jakby to nie jest żadna tajemnica, człowieku, zachowujesz się jak kurwa pajac w ostatnim czasie. Nie, no Marcin. No, ale taka prawda, no, zachowujecie się we dwójkę jak pajace, stary. Ale Marcin, ty nie będziesz mi mówił, jak się zachowywać, co ty najgorszy, pewnie dużo gorszy masz opinię pajaca w internecie, nie będziesz mnie pouczał. Cio, no. Zamknij się po prostu i posłuchaj mnie. Nie będziesz mówił, czy ja mam się zamknąć, słuchać, nie jesteś moim ojcem ani nauczycielem. Nie krzyczcie mi tu, proszę. Ale nie będziesz tak do mnie odzywał, niech z tą rozmową, jak tak ma ze mną gadać, i tyle. Andrzeju, nie denerwuj się. No, ale ja nie z tobą nawet rozmawiam, bo od ciebie... No ale mówisz wy, to mów do Arka i niech Arek tego słucha, ode mnie się nie odzywaj. No dobrze. To zamknij mordę, czym jest problem znowu? O co chodzi? Stary, w ostatnim czasie chciałbym zaznaczyć, że jak zadzwoniliście do mnie ostatni raz, gdzie nie odebrałem przez przypadek, wpierdoliliście ludziom jakąś historię w jakiejś dziewczyny starej, której ja nawet nie mam pojęcia, kim jest ta dziewczyna, aż mi jej szkoda było. Wy jesteście po prostu, stary... A ja z nim rozmawiałem później. Bardzo się cieszyła, bo jej przybyło chyba 3000 obserwujących. Jesteście generalnie na poziomie Wardęgi, po prostu pomawiacie, rozumiesz? Ale co pomawiamy? To są plotki o to, że z kim się spotykasz, czy się nie spotykasz? Pomawiacie. Nie podoba mi się to. W jeden, drugi graliście mojego kolegę, po czym zaczęliście się zachowywać, stary, jak po prostu pod wyświetlenia. Marcin, nie rozumiem, że ci piecze dupsko, że ciebie już nikt nie lubi, nie masz wyświetleń, ale pozwól każdemu robić swoją robotę. Ja rozumiem, no to jak mamy... Weź te 2 rozdziały o mnie w tej książce. Marcin, uważam, że... Nie, ale czemu nie zadali ci pytania? Chciałem zapytać. Kurwa, nie będę gadał z takim... Zamknij się, są kim on jest, człowieku. Jesteś okropny. Ja i moja wybierka. Niech się... Jest Marcin, jeszcze no i chuj, no i... Bo jest hieną po prostu. No i dobra, i tego, no. Ale chciałem zadać pytanie, proszę. Dodaj jak się spieniłeś, co? Pokaż jak tam ci leci. Mogę zadać ci pytanie, Marcin, chciałem jedno pytanie zadać. Tego już nie dodasz. Co? Jak się spieniłeś? Jak się spieniłem? Znaczy co, jak się spieniłem, czy nie dodam? O co mu chodzi? Nie, no dodaj do filmu później, jak się spieniłeś. Ale ja to dodam wszystko, nie będziemy tu nie cieli. Bardzo dobrze. Marcinku, ale ja chciałem zadać ci pytanie, bo oczywiście gruchła informacja, że wydajesz książkę i chciałbym się zapytać, czy będą tam sekrety z pokoju 222? Ja pierdolę. Tak szczerze, to nawet mnie to rozbawiło. Bo tam rzeczywiście takie rzeczy, kurwa, trzeba ukrywać, że Czyli nie będzie mnie w tym, nie będzie o nas tam nic. To jesteśmy za moimi postaciami. Niech bez tego pokoju nie, bo tam się nic nie wydarzyło, ale pewnie swoje miejsce będziesz miał w tej powieści. Yes. Dobra, no to tyle, Marcin. Bardzo mi przykro, że się na mnie zły. Ja cię dalej bardzo lubię. Proszę, idź tylko proszę poręcznik i wytrzyj Tomkowi brodę, bo pewnie pianą cała zalana. Ale Marcin, ja tak bardzo się nie... O, dawaj, wymyśl coś ostrego, no. No ale po co na ciebie wymyślić, Marcin, coś ostrego? Tak jest. Ty już na siebie tak wymyśliłeś, że po co ja mam na ciebie wymyślać? Powiedz mi. Czemu do mnie, kurwa, nie zadzwonicie i nie porozmawiacie ze mną normalnie? Bo cię nie lubię. No to widzisz, no to a po co grałeś mojego kolegę? Odbierałeś, jak o mieszkaniach mi opowiadałeś, gdzie mieszkanie kupiłeś w Batumi i tak dalej. To po co wtedy mojego kolegę grałeś? A później przestałeś mnie lubić. A co się zmieniło od tego czasu? Bo właśnie tak się zachowujesz, Marcin, bo ty jest z pozycji jakiegoś mądrzejszego, gadasz z ludźmi, jakbyś rozumy pozjadał. No człowieku, weź też się jesteś tyle też młodszy, nie jesteś żadną nie jesteś tu królem Anglii, a gadasz z takiej pozycji z nami, że zamknij, że się to tak się po prostu nie rozmawia, więc tyle ode mnie. Powinieneś wziąć poprawkę na to, że my robimy program rozrywkowy, plotkarski, to są normalne rzeczy. Ja nie wiem jak... Ja uważam, że kurwa w życiu bym się nie uniósł tak i nie... na jakiś pierdoły. W takim razie, słuchaj, to zagwarantowałem ci w tej chwili rozrywkę. No proszę, rozmawiam z tobą, możesz sobie wrzucić. No ale to już wiem wszystko, dodałem ci pytanie, już wiemy wszystko, także tyle. No i super, no i jakby to, ale to on ma kurwa problem, a nie ja. Jakby ja tylko powiedziałem, że zachowujecie się jak pajace, bo dla mnie to, swoją drogą, to, że ty to nagrywasz, nazywasz programem rozrywkowym, fakt jest taki, że wy, kurwa, stary, opowiadacie o jakichś tezach, które obieracie, które są nieprawdziwe i to, że ty mi przez telefon powiesz, że jest to program plotkarski i rozrywkowy, przedstawiacie to, stare, jak kurwa suche fakty, rozumiesz? Tak się po prostu nie robi. No tak to nie możecie ludziom zaszkodzić.
Zwłaszcza, że zawsze przed takimi wpuszczamy farmazony, niesprawdzone informacje. Świeże plotki, niepotwierdzone informacje. Tak to, Tomek dobrze wie, jak to jest, jak ludzie gadają głupoty na twój temat i dlatego mnie to dziwi. A w międzyczasie o czym on mówi, czyli od momentu, kiedy gadałem z nim jak kolega z kolegą, do momentu, w którym teraz twierdzi, że mnie nie lubi, ja się na jego temat nie wypowiadałem. Jedyna osoba, która się wypowiadała, to on. Więc jeżeli, kurwa, on zmienił nastawienie do mojej osoby na podstawie tego, że wypowiadał się na mój temat, to tylko gratuluję. On się teraz złości, bo doskonale wie, że mówię prawdę i że mam prawo być zły. A jak będziecie chcieli coś wyjaśnić i kiedyś, kurwa, ze mną porozmawiać normalnie, to zadzwońcie. Marcinku, jak będziemy chcieli coś wyjaśnić, to się spotkamy, kurwa, w oktagonie Fame MMA i zobaczysz. To zapraszam. No to zapraszam. Małe rękawice, Dirty Street Boxing. No i tyle. Nara, miłego wieczoru, pa. Miłego wieczoru. Lecimy dalej scenariusza, którego nie mamy. Po tym telefonie nie wiem, kurwa, czy dzwonić do Jarosza, bo się z nim też wróci. To dzisiaj to w ogóle jakiś odcinek jakiś taki telefoniczny. No wiesz co, bym zadzwonił do Jarosza z tymi zasadami, tylko że z Piotrkiem jest taki problem, że kurwa... Że jeżeli chodzi o zasady, to on kurwa o zasadach może gadać cały dzień. Nie wiem, czy my po prostu... Jedyny człowiek, który ma jakieś zasady. 34. Zadzwoń do niego, jesteś jedynym człowiekiem, który ma jakieś zasady i zna jakieś zasady, więc powiedz nam, jakie są zasady, ale czego? A, walki Tibori kontra... Zasady ulicy, kurwa. Ja zaraz wymyślę, tylko teraz ja zadzwonię. Będziemy na zmianę dzwonić. Dobrze. Nie, już może nie wiem. Zadzwonimy jeszcze gdzieś. Spróbujmy. Będzie fajnie. Może do jakiejś dziewczyny zadzwonimy. Dawno nie dzwoniłem do żadnej dziewczyny obcej niż moja. Dobra, Jarosz nie odbiera, Natan nie odbiera, czyli tak, ciekawe osoby nie odbierają. To zadzwonimy do... Niestety Jóźwiak i Dubiel, czyli osoby, kurwa, które no, wypchaliśmy jakoś dziury. Nie, no już nie będziemy dzwonić. Mamy jeszcze trochę rzeczy. Na przykład to, że wróciłem, przed chwilą wylądowałem ze Szkocji. Ze Szkocji? A, to było w Szkocji. A gdzie ty myślałeś, że ty to zawsze, ja kurwa, idę tu na rynek... Właśnie dziwię się, dlaczego oni na rynku po angielsku gadali, ale to dużo jest, to może dlatego gadali tam po angielsku. Kurwa, idę tu do knajpy, to ten mówi, że gdzieś byłem, kurwa, w Londynie. A jestem w Londynie, a jestem w Londynie, to on mówi, że jestem w Krakowie. Nie, właśnie mnie zdziwiło, że ta gala, bo to było, myślałem, że to jest ten, Business Boxing Night, w Polsce taki, wiesz, te białych kołnierzyków, a to nie było to. Brat nie ma koszuli nawet. No tak, to by wszystko wyjaśniało. No i brat wygrał. Jakiś pas wygrał w ogóle. Co to za pas? Twój brat jest mistrzem? And the blue corner. Yeah! Yeah! Jest mistrzem, no. Nie wiem w czym, ale jest. Ale on wygląda jak taki prawdziwy chłop. Mistrz, taki facet. Taki wygląda jak mistrz. No nie jak Dubiel, ale wiesz co, ale nie, to było, wiesz co, to taka gala już druga edycja, to taki szef, jego szef dokładnie, bo on stoi gdzieś tam jest doormanem, czyli na ochronie i to ochroniarze się bili z całego Edynburga. Ochroniarze? Fajne. Ej, to w ogóle może... To jest fajne, w ogóle fajny pomysł. A to szef jest, wiesz, pracowników... Oni zamiast po prostu, tak jak to robili... A zapędził ich też dzięki temu trochę na siłownię, trochę poćwiczyli, ma progres u pracowników, to, no i mój brat się bił z szefem całym. On mu tam jakieś MMA trenował, był zawodnikiem. Odbił teraz bramki, tak? Czyli teraz to się robi tak, nie, że jeździsz i odbijasz bramki, że napierdziela się przy bramce, tylko po prostu legalnie teraz na ringu wygrywam, odbijam ci wasze bramki, teraz ja kontroluję wszystkie bramki w Szkocji. Czy tam w jakim to mieście? W Edynburgu. Edynburg. W Szkocji, czy to w jakim mieście? Szkocja to państwo? A, nie, stolicą Szkocji jest Edynburg. I było fajnie było. Nie, no fajnie było, tak całkiem. Znaczy no fajnie było, bo ten wygrał. Byłem w narożniku i... A to był boks? Tak, boks, duże rękawice. Czyli tak mówię, jak ty? Tak, ja. A to może z bratem będziesz trenował? Ja do brata mówię, przylatuję i mówię, kurwa, wiesz co, byku, podpisałem teraz tą walkę, ale mówię, aż mi trochę wstyd, bo mówię, jak jakaś, można powiedzieć to, żebyś nie plikał? Jak jakaś, powiedzmy, czy po 2 minuty rundy 4, a mój brat. Ja mam 3 po 2 minuty. Mówię, to już nie jest taki wstyd. No tam były 3 rundy po 2 minuty, ale już ta trzecia też rękawami oddychał. A to w końcu jak masz? Ile ty masz? 4-2. 4 rundy po 2 minuty. To nie jest 6. Tym razem nie udało się. To się nie udało. Ale u brata 3 rundy po 2 minuty. U brata jest 6. Jest 6. U brata 6. Ale no wiesz co, tak kurwa trochę mnie... Znaczy cieszyłem się, fajnie było i fajnie i w ogóle. I później się opijali. Ja kurwa do tej walki nie wiem kiedy zacznę trenować. Ale znowu wiesz, bo te emocje, no bo tak brat rodzony walczy i tak dalej. Jak sobie myślę, po co mnie to było? Wiedziałem, że za miesiąc ja będę tak stał jak on, nerwowany, zaraz walka, grzanie się.
No ale dzień później będziesz się cieszył, będzie ten endorfiny, napływ tych pozytywnych emocji. Ale było całkiem sympatycznie, ja w ogóle tam bywał, tam już mieszkam z 20 lat, więc tam już byłem wiele razy, całkiem fajnie tam jest. Później już gdzieś tam pochodzili po klub. Wiesz, jaki fajny klub? Pamiętasz film, w ogóle taka piosenka wyznana, nie? Jest Coyote Ugly i takie panie tańczą na barze, taka bardzo znana piosenka i otworzyli taką knajpę. I barmanki cię obsługują i co chwilę któraś cały czas 3 tańczą, a 3 cię obsługują i się zmieniają. Barmanki wchodzą i napieprzają na barze. Barmanki muszą być też tancerkami. Dużą umiejętności muszą mieć, żeby tam pracować w tej chwili. No więcej niż my na pewno. Na pewno, ale jak twój przeciwnik na pewno nie tańczy, widziałem z kim trenuje. Trenuje Songo i trenuje z Kruszynką. A kto to jest ten Songo? Songo jest trenerem personalnym. Ale on nie sztuk walki, tylko takie... Znaczy on jest od przygotowania motorycznego, ogólnie siłowego. Wielu zawodników przygotowuje pod względem właśnie takim motorycznym, siłowym, ale nie tylko taki, że siłownia, tylko właśnie pod walki też. Znaczy siłownia, ale pod walki. No ale właśnie, tak. On nie tarczuje, on nie jest trenerem, ale przygotowuje, wiesz, jego ciało, żeby było sprawne, żeby lepiej zadawać ciosy szybciej, żeby były mocniejsze i tak dalej. No, fajnie wygląda, widziałeś to zdjęcie przecież, nie? Kruszynka. Jak tam Kruszynka, jak wklejony, taki wielki mutant i Kruszynka to taki jak z X-Menów, jak mutant normalnie, kurwa. No. Ciekawe, czy będzie u niego w narożniku? No ale wiesz co, czyli co? Czyli on tego Songo, tak? Dobrze mówię, Songo, nie chcę przejść. Songo pewnie motoryczne przygotowania i tak dalej, a Kruszynka już jako sztuki walki? No bo czego tam Kruszynka, co tam robił? Kruszynka to też wygląda jakby trenował cały czas siłownie niż sztuki walki. No tak, ale ciekawe, czy tam wiesz, czy to jest tylko motoryczne, on całkiem gdzieś indziej trenuje, czy właśnie tam... Zadzwońmy do Songo. Masz? Chłopie, tylko jak ty nie masz do kogoś, to ja mam. My razem mamy numery do wszystkich. Zapytamy, dowiemy się, czy on coś trenuje. On na pewno wie, ale spróbujemy. 22:40 to jest taka godzina dla trenerów personalnych dość późna, bo oni wstają o 4:30, biegają 12 km, zimny prysznic. No nie, co ty tam, z 5:30 pewnie on już biega. Już myśli o porannym joggingu. On już w tym momencie może sznurować buty na poranny jogging. Co ty, takie osoby tak zdrowo żyjące o 22:40 nie, to nie, 22 to śpisz, to już masz włączony tryb sen. Zobaczymy, no może odzwoni, może nie, no widzisz, ciekawsze postacie od nas nie otwierają niestety dzisiaj. Myślę dokładnie tu losowo zadzwonić jeszcze. Przeglądam książkę, do kogo tu zadzwonić. Słuchaj, ja muszę też powiedzieć, bo dużo jest komentarzy, bo ty mi też przekazywałeś. Może do Mariusza Podzielskiego zadzwonimy. Kogo? Do Mariusza Podzielskiego zadzwonimy? Co? A co zapytasz go? No zapytamy go o pieniądze za las. Dobra. Odbierze myślisz ode mnie? O tej godzinie? Czy bo on też o 5 biega? On o 5:30 Biała-Rawska. No dobra. Ale może teraz mieć kurs tirem, może pauzę robić i może mieć chwilę. Dzwoń. Powiedz, dzień dobry Mariuszu. Słuchaj, po telefonie od Dubiela to już możemy wszędzie dzwonić, już gorzej nie będzie. Ale że odebrał, to był zdziwiony w ogóle, bo ostatnio się zastępuje, mnie nie lubi. A czego on jak nie lubi? Nie chce z nami gadać, uważa za pajaców, to czego on odbiera? Ja od pajaców nie odbieram, dlatego od ciebie czasami nie odbieram. Dlatego nie dzwonię do ciebie, po prostu tylko piszę wiadomość. Czekaj. Dzwonisz do Mariusza? Czekaj, bo wiesz co, nie zapisałem do niego numeru. A, zapisałem. No dobra, zadzwońmy. No, Polska górą. Dzwoń. Trochę późno jest na takie telefony, ale coś tam. O kurwa, jestem ciekaw. Tej rozmowy jestem ciekaw. Beze mnie wy nie istniejecie. Faktycznie, no, to masz rację. To, że ja teraz dzwonię do Mariusza, sprawia tylko to, że on żyje. Tak to my nie istniejemy. Wybrany numer jest... Dzięki Arku, że... SMS proszę. Dzięki Arku, że cześć, żyję, ja dzięki tobie. Arek Tańcula z tej strony. Zamiast się cygan? Chciałem ci powrócić. Chciałem ci ułożyć tarota. Do naszego Co ty na to? programu. Kocham ten program, jego dzwonnik. Ale to się wytnie. To wiem, ale ja i tak to lubię. Nie mów, bo ludzie nie wiedzą, że my wycinamy. Znaczy nie już po Tyburskim wiedzą, że my już wszystko tu kombinujemy. To jest wszystko, wiecie, tutaj siedzi admin, mówi nam co mamy mówić, czego mamy nie mówić. Admin. Dobrze, adminie. A w ogóle możecie powiedzieć, co z Denisem Labregą, bo sprowadzę i żyje. Kto? Denis Labrega? Nie, chyba żyje jakoś tak chwilowo. Słuchaj, no bańkę wygrał. Ja pamiętam, jak wygrał bańkę Wiewiór, to też nie było go z rok, tak zginął na rok gdzieś. Słuchaj, Dubiel nie wygrał bańki i zginął. Na 2 lata, na 3 lata w sumie. Więc wiesz, z tymi bańkami to można powiedzieć, że rozbił bank. No i co z tym Mariuszem? Mariusz 3 kropki, pisze coś. Fajnie. Mariusz mi chyba nie lubi. Mariusz pisze, skąd masz kurwa mój numer? Nie wiem, skąd mam mój numer. Mariusz mi chyba nie lubi, tak mi się wydaje. Czemu? Kiedyś jak miałem walkę z
miałem mieć walkę z Jackiem na pierwszym fejmie, to będę napisał komentarz: nie lubię Murańskiego, ale w tej walce chyba będę jemu kibicował. Czyli chyba mnie nie lubi. To, że kogoś lubisz czy nie lubisz, jest bardzo taki, wiesz, bo to zależy przez pryzmat tego, na jakiej podstawie on ocenia, czy cię lubi. No tak. Któryś jakąś złą wypowiedź usłyszał. Dużo wypowiedzi też chwaliliśmy Mariusza i mówiliśmy, że jest fajny. I akurat tych pewnie nie usłyszał, tylko słyszał te zawsze gorsze. Ojejku, tam chyba jakiś elaborat pisze. Dobra. Słuchaj, bo ja chciałem, bo jest komentarze się to przewijają to kilku odcinków, bo jak byłem na... No właśnie. W Afryce. O co chodzi? To dropnął film Stonogi z Karolakiem, czy ja go dobrze jeszcze nie widziałem, ale to nie jest tak, że ja omijam ten temat, czy się go boję, czy nie chcę komentować, tylko ja właśnie dlatego nie komentuję, bo ja go bardzo dobrze skomentuję. I to nie będzie taki komentarz, tylko to będzie bardzo ciekawy filmik i uwierzcie mi, podtrzymajcie mi piwo w tej sprawie. Podtrzymajcie mi piwo, a panowie jeszcze nie chwilę pożyją w niepewności. Słucham. Wszystko znajdziesz na moim Facebooku. Tam jaśniej nie trzeba mówić. Jesteś inteligentnym człowiekiem. Tam jest czarno na białym. Mariusz. No dobrze, Mariusz. Nie no z nami te numery, Mariusz? No ale dobrze. No dobrze. Fajnie byłoby cię usłyszeć. Fajnie by cię było usłyszeć, Mariuszu. Cię usłyszeć, ale w takim razie, w takiej fazie, w takim razie dobrej nocy. Dobrej nocy, bo o 5:30 pamiętaj będzie biegał, także tam już ja bardzo, Mariusza ostatnio bardzo ostatnio w miarę tam lubię. Ja nie, bo ty lubię. Kurwa wszystkich jesteś włodarzem, to ty jesteś taką chodzącym wszystkim w dupę, żeby przyjść zakontraktować, że ty wszystkich lubisz, także no, my to już wiemy. Widzowie też twoją dupę? Widzowie też to zauważyli. Daj numer telefonu, wejdę też twoją dupę. To piszą, więc Arku, wszystko to wiemy. Dzisiaj jesteś tylko niemiły dla mnie, bo jestem w konkurencyjnej federacji. To nie jest konkurencja, Tak, federacja mnie urodziła. Tu się zrodziłem. Gdyby nie ona, nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Gdyby był inny, nie byłbym sobą. Byłbym zupełnie inną osobą. Tak, zupełnie. Tak, byś był szóstką. Szóstką jestem zawsze. Abyś byłbym dziewiątką wtedy. Szóstką. No tak, także to wracając tylko to, ja myślałem, że pan Tomasz Karolak, czy Tomek, bo przecież jesteśmy na ty, rozmawialiśmy niejednokrotnie, bo dwa razy, rozmawialiśmy niejednokrotnie, bo 2 razy. Nie, dużo więcej, no co ty gadasz? Ja też tak zawsze mówię, nie raz to zrobiłem, zrobię 2 razy. No 2 razy to też nie jest raz, tak gwoli logiki, a nie, dużo więcej. I te rozmowy były piękne i myślałem, że trochę inną taktykę przybierze niż pani Dorota Rabczewska. Przybrał, uważam, jeszcze gorszą, więc... Cóż mi pozostaje? A rozmawiałem ostatnio z Rockmanem Zakółkiem i mówił, że tam Dorota podobno tam planuje coś na was. Niecne rzeczy jakieś. Jakie? Niecne. Jakie? Niecne. Ale nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda. Ale no w jakiej takiej... Takie, że musisz się rozglądać za siebie. Tak? Tak. Że wyśle jakichś panów, o to chodzi? Na przykład? Nie wiem. No, ale właśnie w tą stronę, czy prawnie? Chyba czy... w tą. Chyba w obie. W każdą stronę. Pobije nas. No cóż. Jedni już byli i powiem, i tu też będzie bardzo ciekawy, niedługo finał sprawy, także te wszystkie sprawy, ja się cieszę. Że ale to tak bardzo powoli wszystko idzie, nie? Ale jednak wszystko zmierza ku dobremu. Sprawiedliwość, jak to coś tam nierychliwa, ale sprawiedliwa. Tego. Byłem dzisiaj na siłowni, byłem pierwszy raz od... A ja kurwa po wylądowaniu z Edynburga, po całej nocy ciężkiego melanżu, po wygranej brata i nie wiem, czy z godzinę spałem, wylądowałem i pobiegłem szybko na trening i teraz tu jestem. No, twoje życie to jest ciężkie. Ja naprawdę nieraz jak słyszę, ile ty masz tych ciężkich rzeczy, 0 snu, 1 000 000 podcastów, 1000 spraw. Po prostu ja zazdroszczę, że ty tak dajesz radę to wszystko jeszcze połączyć to właśnie z imprezowaniem, z melanżowaniem. Kurde, stary, szacun. Dziękuję, Arku. Szkoda, że nie masz dzieci, bo jakbym miał dzieci, na pewno byś nie dał rady. Tam 1 000 000 ludzi, bo nie masz dzieci, jakbym miał dzieci, to byś zobaczył, która połowa dnia dłuższa, kurwa. Też mi tak ciągle piszą. Słuchaj, to se miejcie. Pewnie jakbym nie miał innych też rzeczy. Myślę, że jakbyś miał ciłały 2, to już byś nie dał rady tak żyć. 4 krowy do wydojenia też bym miał przejebane, ale nie mam. Słuchaj, mi fajną wiadomość mi w ogóle napisał pan Kaszanka, którego bardzo lubię i nie wiem czego on, cały czas zastanawiam, czego on ma tak małe wyświetlenia, bo te jego filmy są genialne i napisał mi właśnie tak a propos naszego programu. To damy tutaj screena, bo też zapytałem, czy mogę. Zrobił screena tak jakby z zasięgami. Go, tak? No ale fajnie to wyszło. To są nasze jakby, no screen, no Łukasz pokaże, nasz screen i zgrzytu i napisał tak. Jak to szło? Jak to było? Jakby porównywać supermarket do sklepiku spożywczego?
Szalony z Tańculą sobie prowadzą ten swój shit. Myślę, że nie ma tu czego porównywać. To tak jakbyś, wiesz, zapytała, czy sklep osiedlowy u pana Staszka, gdzie sprzedaje cytrynówkę lubelską, może konkurować z siecią supermarketów Carrefour. Sklep u Janka, kurwa, wykupił całego Carrefoura chyba, coś mi się wydaje. Wykupił, żeby go zamknąć i żeby dalej w tym swoim małym sklepiku nie, żeby właśnie w tym dużym Carrefourze postawić takiego Janka i żeby taki duży Carrefour był znowu osiedlowym sklepikiem. Będzie kurwa pusty, będą w nim 3 marchewki, bo tak chcemy. I nie będzie nam Niemiec pluł w twarz. Nie ani będzie. Gimper. Carrefour to chyba w ogóle jakieś francuskie jakieś. Jeden chuj. No wiesz, teraz jest w modzie. Wszyscy Tuski nagle z Niemcami. Ej, Berkowicz okradł Ikea. On tłumaczył się, że zrobił to przez nieuwagę. Miał słuchawki w uszach, w związku z czym no, nie zwrócił uwagi na to, że te artykuły nie zostały doliczone do jego rachunku. W sumie mówimy o kradzieży drobnych artykułów gospodarstwa domowego na kwotę około 390 zł. Przed chwilą dropnęła wiadomość. Z niemieckich garnków. Szwedzkie. Szwedzkie. Cóż, że Szwecji. A wiesz, że IKEA jest taką ogromną firmą i jest jedyna na świecie taką firmą, że ona dalej nie, ten właściciel był normalnie jednoosobowym właścicielem i to jest normalnie taka jak działalność gospodarcza, taka jednoosobowa działalność gospodarcza. Każdy mówi, że musi spółkę, a on do tej pory, on już umarł bardzo niedawno, nie wiem jak teraz jest, ale tak było. Chuj z tym. Ale nie umarł, ale teraz może żyć, bo czy o to chodzi? Nie, że już umarł, ale nie wiem teraz. do kiedy miał, to miał właśnie taką jednoosobową. Nie, to miała spółka, nie jakieś rady nadzorcze, nie. Normalnie kurwa jak firmę taką prowadził. Znam kilku dużych przedsiębiorców, którzy tak robią, bo ja jestem uczciwy, ja nic nie muszę ukrywać, ja nikogo nie muszę, ja nikogo nigdy nie oszukałem i ja się nie boję tego. I dlatego mam jedną osobę. To jest, spółka ma, są plusy i minusy, ale na pewno teraz się przewraca w grobie pan właściciel Ikei, bo za 390 zł garków mu zajebał Berkowicz. Znaleźli, wezwali policję, przyjechała policja, przyjął mandat, nie zasłonił się immunitetem. On ten mandat przyjął, więc można powiedzieć, że poczuwał się do winy. Tak jak wspomniałem, mandat w wysokości 500 zł, na tym interwencja została zakończona. Jak się później okazało, mężczyzna okazał się jednym z czynnych posłów na Sejm RP. I mówi, że nie zauważył, bo miał słuchawki na uszach i nie zauważył, że nie piknęło w kasie i ukrył w torbie. Jak było? Tego nie wiem. To twój kolega jest. Wydaje mi się, że na pewno nie usłyszał. Ja też nieraz w Biedronce zapomniałem podejść do kasy, bo słuchałem muzyki, wiesz, motywująca muzyka, już pomyślałem o poradnym bieganiu, buty rano, o kurde, i szybko wybiegłem, za mną 3 ochroniarzy. Za policja biegnie, to przy osiedle biegniesz, nie uciekaj, myślałem, że biegam, sorry. Myślałem, sorry, wróciłem teraz i później wracam i kasuję sobie, wiesz, żeby mieć lepszą motywację do biegania, rozumiesz? Okej. Nie, przecież nie chciał ukraść na pewno przez przypadek. Na 100%. Ja 2 razy tak paliwo ukradłem przez przypadek. Ja też. Poszedłem, zrobiłem siku, zdjęcie z panią w ogóle z tego i pojechałem. A potem dzwoni policja, panią ukradł paliwo. Jakbyś był Karolakiem, wiesz co byś zrobił? Bo Karolak raz przecież pożyczył pieniądze. Jeszcze od tych pani pieniądze, od tych kacierek, tak? Nie, pożyczył pieniądze i później ten osobą pożyczył nie oddawał i później to historia, którą jest w podcaście. Tomek sobie może byś przyjechał do przedszkola, byś tutaj, dzieci cię kochają, może byś sobie zrobił parę zdjęć, jak coś rolkę nagrali. On mówi, jasne, nie ma problemu. I on przyjechał, zrobił sobie tam parę zdjęć i tak dalej. Przecież to nie była pożyczka, to była reklama przedszkola. I później, to chyba temu, ten Chadoman, co był nawet w tym, to chyba, ale to zobaczcie sobie, u mnie w podcaście jest. I dzwonimy do Chadomana? Mam z niego numer. Za 100 000 i później ten Gogan nie oddawał, mówi, dobra, a wiesz co, przy okazji tam jakieś w przedszkolu, czy jakaś była impreza, czy byś mógł uświetnić swoim, no dobra, poszedł, zrobił zdjęcia i ten do niego gość mówi, oddasz mi, mówi, jak to oddałem? Że za te 100 000 byłem w przedszkolu i zrobiłem zdjęcia. I ty tak na stacji. Tak, na stacji, proszę pani, zdjęcie z tańculą? Za bak paliwa? To wie pani, jak pani tanio to kurwa kupiła? Będę ja też tak zrobiłem, ale ja znowu odwrotnie. Ja zapłaciłem kurwa za paliwo, a lodów nabrałem i pani tego nie policzyła. Przychodzi mi wezwanie na policję, ja mówię, ja idę, jakieś mamy 5 lodów. Ja mówi, pan mówi, że to się często zdarza, ale raczej odwrotnie, raczej ludzie właśnie za paliwo nie płacą. Ale ja rozmawiałem właśnie z panem policjantem wtedy i on mówi, że bardzo często się zdarza, bo ludzie są roztrzęsieni teraz, gdzieś mi się spieszy, pójdzie, wysika się coś tam. Panie mecenasie, obrońcu mi się też tak wydaje, że gdzie by tam przecież poseł na Sejm RP w życiu by... Krakowa chyba chłop, nie? Jakby to były rosyjskie garnki, to jeszcze pewnie bym mógł pomyśleć, że tak, bo powinno być embargo. Rosyjskie, no, albo na przykład maszynkę marki Braun, to bym mógł ukraść. A w ogóle nasz kolega dzisiaj wjechał z Braunem, bo nasz kolega transporter. Tak. Wysłał ci też? Wysłał. Wysłał i też? Braun, takie zaczernione oko. A czemu on ma takie oko jak pirat? Coś nie wiem. No chuj, wiadomo, jest takim trochę piracikiem. Pozdrawiamy. Łódzki Packer.
Łódzki Paka, tak. Polecamy, bo on tak wozi takie znane osoby, coś tam, Tak, on jest takim transporterem. Taki VIP transport, że jest kierowcą i jeździsz sobie Bentleyem, czy tam jakimś fajnym był autem. Z panem. Fajny gość w ogóle. Też żeśmy go, będąc w Łodzi, odwiedzali kiedyś. Tak. Bo on z Łodzi jest. Z Łodzi. Co tak jak Konczarowski, z tych blokowisk. I jak Wunio. Sami twardzi. A widziałeś tą informację, która gruchła, bo nie skomentowaliśmy jej, że Marianna z Piotrem żyją w białym związku i dopiero po ślubie będą rimcim? Żyjemy w białym związku? Żyjemy w białym związku. Do ślubu w ogóle nie ma mowy, żeby cokolwiek między nami fizycznie się działo. A na to Czarnecki, ktoś mu zadał pytanie, czy ruchałeś? On mówi, przez pierwsze 2 dni związku nie. Widziałeś? Ale to może być prawda. Myślę, że tam też był biały związek. Tylko Marianna jest naprawdę. A dzwonimy do Marianny? No już późno. Nie, do niej to się wstydzę zadzwonić. To jest naprawdę się wstydzę. Kurwa, ona tu mnie usłyszała, to by była rozmowa gorsza niż z Dubielem. Ja do niej się wstydzę zadzwonić. Jutro akurat tak się składa, chociaż na że o godzinie 14, jutro, albo dziś już, nie, jeszcze jutro, nie. jest u mnie Przemek. Co ty gadasz? To powiedzmy, żeby wreszcie ode mnie odebrał telefon. Dobrze. Czy dzwonimy do niego? nie mamy scenariusza, to lepiej zadzwonić. Nie, ale mam jeszcze rzeczy. A, masz? To mam. Znaczy te rzeczy... Okej, no dobra. No już niedużo, ale tak pierdolę. Ale jutro będzie Przemek, na pewno go spytam. Nie, no jak nie? No jak nie zaruchał? No to, ale to czego? Czarneckim w białym, a Czarneckim w czarnym. Bo Czarnecki. Dlatego czarny związek. Dlatego Czarnecki biały, Czarnecki czarny. No tak. Czarny związek? Jest coś takiego? U nas... Charakter na pewno. Czarny związek. Rasistowskie takie w ogóle trochę to jest. Czyli biały to się nie rucha? Więc zawsze nie będę już szedł dalej, to bo zaraz YouTube się... Ostatnio mieliśmy tak w ogóle za obrażenie mojej mniejszości A w ogóle, narodowej. kurwa, mieliśmy... Ty jesteś cygan, ale wiesz o co chodziło? No nie mogę tego wyrazu powiedzieć. Powiedzieliśmy gang, jak jest Albanii, to powiedzieliśmy... Już nie będę mówił. I to chyba zinterpretowali, bo nie wolno mówić, wiesz czego nie wolno? Kurde, no i tak wypikać? Chyba. Tego nie wolno, bo to jest oszukiwać, a to obraża, że ta narodowość oszukuje. I tego nie wolno, ale cygan można. I mi się wydaje, że gdzieś tam jakiś algorytm albo nie, że Albanii, tylko że oszukuje. I tego już nie wolno. I no wywalili żółtego dolara. I połowę z tego trzeba wyciąć. Nie zrozumieją i tak, o co chodzi w sumie. Nikt nie zrozumie, jak to wypikamy. No to ale czyli nie można tak Nie można. No ale będzie u mnie Przemek na pewno zapytał, no ale co ona i co oni w białym związku są? Do ślubu. A ona chyba najpierw to musi dostać rozwód, a ma kościelny ze Szajmerem, czy nie? Chyba nie, bo Szajmer też miał żonę, więc to jest, te prawicowe to wiesz, wcześniej, więc pewnie miał kościelny, więc nie miał z nią kościelnego, więc ona nie musiała do kościelnego. Za tą prawicą nie nadążysz. Ale do biały związek to się w ogóle idzie i się składa w kościele, takie śluby się robi, nie wiesz. Ja biały tydzień miałem kiedyś po komunii. Ja teraz mam białe weekendy. Nie, to nie, to bardzo... W Szkocji, powiem ci, padało... Biały tydzień był też? I co, czyli takie odnowienie trochę komunii to było, tak? Najpierw msza, opłatek. Opłatek strasznie pognieciony. Dobra, musimy... Tak Andruty masz w opakowaniu i ci się tak rozgniotą. Taki opłatek był. Ale czekaj, o czym ja chciałem mówić? No, że jeżeli to jest biały związek, ale taki prawdziwy biały rzeczywiście, to normalnie idziesz do kościoła i składasz przysięgę przed Bogiem, że do ślubu nie będziesz rimci. Ale to wtedy nie możesz mieć ślubu kościelnego. No nie, to nie mają ślubu kościelnego, bo ksiądz by na to nie zgodził, bo to jest biały związek, tak jest tak ugadali. Szajberowa, Jezu, no jutro będzie miała czarny, no nie znasz jej, ona już była wąt z mojego miasta, była na LGBT, była wojskową, była taką. Mi się bardzo fotografowi pieniądze oddać. Dzisiaj pisał do mnie Sylwek, że tej pracy kurwa nie może znaleźć, co przez nią wyleciał przez jej wywiad. No właśnie, zaapelujmy. On jest z IT, jakby ktoś chciał z IT, no bo po moim wywiadzie bez Bogoszewy powiedział, pewnie było telefon. IT jest takie dość szeroko rozumiane. Ale no, on pracował, on gdzieś tam w redakcjach w Agorze, gdzieś tam i był zawsze od informatykiem takim prasowym. Byśmy go zatrudnili. Akurat teraz, by mógł wtedy też również współpracować z Marianną. Z Konczarowskim? Weź się zatrudnijcie Sylwka, bo sytuacja, bo przez Mariannę go wrzucili. Także ona, wiesz, niech pieniądze odda przede wszystkim Sylwkowi, a później będzie miała białe, czerwone. A jak się Konczarowski, jako taki kurwa dżentelmen, hrabia, rycerz czuje, że może on by za kobietę się rozliczył i oddał pieniądze, które pożyczyła. Już nie mówię o setkach, o to, że tu oszukała Czarneckiemu też, ale ja mówię o Sylwku. Mogłaby oddać te 27 000. I ona jeszcze teraz dała że ona coś tam dla córki wszystko. Widziałeś to zdjęcie dla ciebie, córeczko? I taki... Widziałeś to?
Wiem, ale to stare. Wiem, ale teraz znowu dała ci wywiad, że ona tak wszystko dla córki. Ale znowu z tym białym mi się inne coś kojarzyło. Może to jest taki bieluchny, że to jest bieluchny związek. Tak, bieluchny związek to jest może. To nie jest biały związek, tylko bieluchny. Powiem ci, biały, bieluchny to na dwóch różnych biegunach, jeżeli chodzi o seksualność. Jak widać. Biały, a bieluchny to wiesz, kolorystycznie blisko, ale mentalnie daleko. Kiedy nagrywamy? Bo jak ty w czwartek masz program, a ja w piątek mam z kolei, mój drogi, wielkie przesłuchanie właśnie z bieluchnym. Co masz? No mam, przesłuchanie mam. Przesłuchanie masz. To nagramy w czwartek przed moim wyjazdem. A my w czwartek nie mamy też jakiegoś spotkania w Warszawie? Razem? Chyba mamy. Nie, no musimy nagrać w czwartek, musimy pójść w piątek. No właśnie. Chyba, że nagramy późną nocą? Po powrocie? Możemy po powrocie, bo ja będę wracał. Miałem nie wracać, ale wracam jeszcze w piątek, trzeba zrobić trening. Tak. Tematy... A później wrócimy i w nocy dodamy, a ty już się zmotujesz. Dobra, za jakie nasze kulisy macie takie shitowe, co robimy? Słuchaj, dobra, bo wiem, że bardzo chcesz o tym temacie porozmawiać. Już mało co zostało. Ja nie chcę żadnych tematów. I nie jest to wcale penis Natsu na półeczce. O tym chciałbyś porozmawiać. A o tym chciałem porozmawiać, ale to nie jest, to jest taka figurka... Penis, ja powiedziałem, nie powiedziałem wibrator. Czego ty po raz drugi dzisiaj ktoś mówi penis, a ty mówisz, to nie jest wibrator. Nikt nie mówi, to jest figurka penisa. No bo penis. ludzie już zaczynali łączyć, że Natsu jest samotna, no i potrzebuje mieć takie maszyny, z którymi... Znam kobiety, które są w związkach i też mają takie maszyny. No to jest urozmaicenie życia. To nie bądźmy czarno... na półce tutaj tak, wiesz, to jest... Figurka. W ogóle dawniej, nie wiem czy wiesz, w takich starożytnych wierzeniach penis był kult penisa, wierzyło się w niego, właśnie strugało się... Moja dalej w to wierzy. Strugało się go na przykład... Może z tego wyznania. Z drewna się strugało, to oddawało się mu cześć po to, żeby właśnie płodność była większa. Słuchaj, jak widać u nas płodność jest ogromna w naszym związku, ale żona ma kult mojego penisa, aczkolwiek nie struga, ale jak się weźmie, to drzazgi lecą. No dobrze. O czym mówiłeś, że mamy porozmawiać? Mamy porozmawiać o Mr. Goody, bo to jest twój zajebisty przyjaciel. Co to w ogóle jest za pajac? Bo już mamy drugiego w tym programie po Dubielu. Co to w ogóle za kurwa krety? Znaczy nie, nagle wyskakuje ogólnie... jakiś chłop, który kurwa wygląda jakby całe życie właśnie naciągał ludzi na jakieś coachowanie, programy i takie, bo tak wygląda. I że nic nie mają wspólnego Freak Fighty ze sportem. A kiedyś miały mieć? Znaczy w ogóle to tam mówię o fejmie, więc bardzo dobrze, ale przebitki są z Prime'u i słyszałem, że tam właśnie już admin Fejmu tam wysłał pismo, że co wy gadacie Prime, a gadacie o fejmie. U nas na grupie również latał ten filmik i bardzo ludziom się nie spodobało, że to jest że to jest nieprawda, to ma w ogóle dużo wyświetleń i jak ktoś tak może mówić, ktoś, kto nie rozumie Freak Fightów. I ogólnie tam bardzo jest właśnie pomyłek. Pierwsza pomyłka jest taka, że mówi o fejmie. Mówi Fame, a są przebitki z Prime'u. Tak, i tam mówi, że właśnie pod tak jakby szyldem, czy pod maską szlachetnego sportu przemycane są brak wartości, alkoholicy, mefedroniarze. Akurat dziwnie jak mówią o mefedronie, bo zbliżenie na moją twarz. Nie wiem, dlaczego tak było. Jakby było kokainiści, to było na moją. Tak, ale no to tam bardzo dużo gościu nie ma pojęcia w ogóle o co chodzi w tej branży. Wiesz, właśnie nie ma pojęcia, ale tak wiesz, to jest taki strzał, że wie, że coś jest złe i tak właśnie, no jak można, dzieci 12 lat oglądają ty. A ciekawe, czy oglądają jego grupy. Co on robi? Sygnałowe na przykład grupy. Grupy sygnałowe kryptowalut. Była też taka... Takie mało naciągane rzeczy. Był taki bot w ogóle, jak się ten bot nazywał? To był taki bot, który generował ci stary $5000 miesięcznie. Mega był promowany właśnie przez tego pana. Przez Adama, tak. Czekaj, zaraz to znajdę. Adam, on się nazywa? Adam Mr. Goody, tak? Czyli gość z branży tych sygnałów kryptowalut, to już chyba kurwa każdy, jak to się słyszy, to każdy wie, jakie to jest legitne. Jakiś doradca kryptowalut i gość, który gdzieś tam dają sygnały, jak na tym zarabiać, czyli, no, można powiedzieć, naciągacz, ma czelność mówić, że dzieci coś oglądają. Ja wcale nie mówię, że freakfighty są dobre i tak dalej, ale to każdy chyba wie, czym są, każdy wie, z czym to się je. Nikt, mam nadzieję, się nie wzoruje na tych freakfighterach, a ci panowie uzurpują sobie prawo do mówienia, co oni są mądrzy w tych kryptowalutach i zapłać nam, panie, zapłać. Oni cię dają do jakichś grupek, tak? I wtedy masz zajebiste sygnały. Tak, no ja miałem swoją historię z nimi. Ja miałem kiedyś propozycję w ogóle, żeby reklamować, tak, tą grupę. Myślałem, dobra, słuchajcie,
chłopaki, zapiszę do tej grupy, skoro jest taka super, no to... Ja też miałem propozycję reklamowania, ale się nie zapisałem. Zapiszę się ja odmówiłem i posiedzę tam miesiąc, zobaczę, czy to rzeczywiście logiczne, czy to jest sens. Podszedłeś do tego? Początki w ogóle takie to były jakieś tych grup sygnałowych i że dobra, pobadam, będę sobie tam coś poobstawiam, tak jak mi mówicie i zobaczymy, co wyjdzie. No i miesiąc byłem w tej grupie, obstawiałem tak jak pisali, no i tam chyba straty było 30-40%. Napisałem do nich, słuchajcie, kurde, a tam był jeszcze taki Aaron. On chyba więcej ma za uszami niż ten Mr. Goody. Nie wiem, ale oni są dobrymi kolegami i myślę, że razem pewnie dużo portfeli inwestycyjnych padło przez nich. No i ja tam miałem straty 30% i wytłumaczyli... do tej grupy, tak? Bo ty tak trochę chaotycznie mówisz, bo mieliśmy tą pozycję, bo pamiętam, że oni mówili, że też tobie dali. I to było tak, że ja mówię, ja tak ogólnie, oni mnie bardzo długo namawiali, właśnie z tym Baronem gadałem, ja powiedziałem, że po prostu dla mnie ogólnie kryptowaluty nie są czymś, co chciałbym reklamować. Po prostu, nawet nie chodzi o sygnały i tak dalej. Są dla mnie zbyt takie rozchwiane i tak dalej. Nie wezmę odpowiedzialności za to, że ktoś straci pieniądze, a bardzo duże pieniądze mi dawali za to. Odmówiłem, nie chcę tej współpracy i tak dalej. I mówisz, że z tobą rozmawiali. Ty podszedłeś do tematu bardziej profesjonalnie, czyli powiedziałeś, zapiszcie mnie do tej grupy i ja będę grał zgodnie z waszymi sygnałami. Dokładnie. Znaczy, no i co wygrałeś? Ogólnie minus 30 strata na portfelu. Ale ogólnie ja myślałem, że się tam nauczę tradeować. Dowiem się, o co w tym chodzi, o co wchodzi w grze na dźwigni i tak dalej. Może tam były takie materiały, ale nie wiem, czy były po angielsku, czy nie mogłem do nich dotrzeć. Jedynie na czym byłem, to na Telegramie, na grupie sygnałowej, gdzie tam po prostu robili jakieś tam nazwa kryptowaluty, był, nie wiem, sygnał, nie typu, gdzie masz ustawić stop loss, jaką masz ustawić dźwignię i tak dalej, nie? Bo to tam się grało właśnie na tych, na dźwigniach. No i, no nie wiem, chyba 30% swojego portfela przejebałem, no i napisałem, no ej, słuchajcie, no miesiąc minął, no i kurde, no tak lipa trochę, bo tu nic na plus. Było wiadomo parę na plus, parę na minus, no ale summa summarum minus 6. Wiesz co, no aktualnie jest bessa na rynku, no i tak właśnie, no musimy tu troszeczkę inaczej, lepiej inwestować w takie bardziej mocne, stabilne pozycje. Są stabilne kryptowaluty, to jest w ogóle, wiesz, tak jakby abstrakcja, nie ma czegoś takiego. Oksymoron, stabilne kryptowaluty, no i na tym się skończyła moja przygoda z nimi, z grupą sygnałową. Tak to wyglądało, no ale właśnie... Teraz ten pan wyskoczył jak z kapelusza i nagle on będzie nauczał. Tak? Będzie nauczał, ale słuchaj, bo to jest inna rzecz, która... To była taka najgrubsza w ogóle, to się nazywał Scalway, Gold Trading Bot i on w ogóle był mega reklamowany tam przez tych obu panów, no i to był bot tradingowy, który oferujemy to narzędzie, które zostało starannie przetestowane przez rok, a jego regularny zysk wynosi około $5000 miesięcznie. No i oczywiście okazało się, że to jest wielki wał, wielki Tak, wiem, byłem tym botem, potwierdzę. Wszystko jebło w gruzach, dodamy tutaj do artykułu. Czyli co, jebło i jego nie ma bota, nie ma... Że jest nie ma, no ale podobno tam pewnie jakoś się ten Adam z tego... No on tylko to reklamował, przecież to nie on to wymyślił, to reklamował, więc wiadomo, influencerzy reklamują różne rzeczy, a tak jak wygooglujesz go, pisze, że on jest influencerem, więc no, trochę poskamował ludzi, ale ja bym bardziej do jego dalej tej wypowiedzi, bo ta wypowiedź jest taka dość... Widać, że on za bardzo nie wie w ogóle, o co chodzi w tym świecie, bo po pierwsze mówi, że pod przykrytym sportu, ze sportem to nie nic wspólnego, my sami mówimy, że odchodzimy od sportu, że sport to jest w ogóle, że to nie ma być sport. Ale nigdy, no jest sport, no kurwa, KSW, UFC i to sport, no przecież nigdy, on jakby kurwa, nie wiem, jest aż tak głupi? Czy aż tak chciał błysnąć? Nie wiem, nie, bo bardziej, że wiesz, że potem dajemy tym ludziom możliwości wypowiedzenia się i to są autorytety dla dzieci. No jeżeli kurwa Dalton jest autorytetem dla jakichś dzieci, to stary chyba nie wiem, w jakim ty świecie żyjesz, bo w tym Dubaju po prostu macie inny internet, kurwa, i w innym języku czytasz te wiadomości. Raczej wszyscy biorą to jako rozrywkę. Nikt nie słucha Daltona, jak opowiada historię, jak 2 walki w KFC miał jego przeciwnik i bierze to na poważnie. No nie wiem. Po drugie, trick fighty są przecież plus 18, czy plus 16? Plus 16, więc to już raczej te mózgi ludzi są bardziej już, no nie, to są jeszcze dzieciaki, no ale raczej każdy rozumie, że to jest rozrywka i to, co się tam dzieje, to jest po prostu jedna wielka zabawa. Oczywiście ludzie uważam, że właśnie tak nie rozumieją pewnych rzeczy, pewnych konwencji, kurwa, nie będę daleko szukał tam przykład Dubiela i Shitu, który uważa, że my to mówimy informacje i one są objawionymi i w ogóle Wikipedia od razu wszystko wpisuje, co my mówimy, a wiesz, w dżinglu mamy farmazony i tak dalej i my nieraz mówimy, że gdzieś tam mamy te informacje. Ale w ogóle wiesz, bardzo dużo odkryliśmy też rzeczy, no kurwa, śmierć rok pierwszy odkrył Całęckiego i tak dalej, oczywiście, no ale tu zawsze z przymrużeniem oka, a ten się tu kurwa człowieku ale jeszcze, że tą dziewczynę, to, bo to Basia Gołębiewska a myśmy z nią rozmawiali, a ona mówi, że fajnie wyszło, bo jej przybyło followersów. I wcale nie było. I właśnie wiesz, gość też, który gdzieś
który uważam, że jako ostatni jest autorytetem do czegokolwiek, bo skamuje, bo ludzie realnie tracą te pieniądze i on nagle się wypowiada, że tu ta krzywda tych dzieci przez te freak fighty. No, ale w ogóle, wiesz, to bardzo mocno poszło, bo ja to widziałem gdzieś takiego, wiesz, na Instagramie, na TikToku mi się to w chuj razy wyświetliło, to gdzieś mocno idzie. To było promowane chyba, wiesz, wydaje mi się, że to było też promowane, więc to wiesz, skryptowalut, masz hajs, no to promujesz i wrzucasz. Mówię, co to jest za pajac, mówię. Właśnie to jest podobne chyba też trochę... A nie, czekaj, pajac to my jesteśmy. My jesteśmy pajacem. To jest taki trochę case może też Andrew Tate'a, słuchaj, bo na pewnym momencie, jak tam gdzieś zarobisz jakieś duże pieniądze na jakichś różnych dziwnych rzeczach, to stać się popularnym, każdy potem chce się stać popularnym. No to jest bardzo łatwe, no bo jeżeli masz jakieś nieograniczone budżety lub duże budżety, to co to jest za problem promować coś, wrzucać rolki, napierdalać i potem nagle się okazuje, że jesteś... A wiesz co najlepiej jest wtedy mówić? Co robią ci wszyscy... Źle krytykować, ale nie, być... To jest druga rzecz, którą ma Adam napisane. Motywatorem. Że jak już osiągnąłeś sukces, bo miałeś takie szczęście, że naciągnąłeś 100 000 ludzi na jakieś tam... Że padli ludzie. Bo to małe kwoty, wiesz, ci ludzie tracili po $1000, ale wiesz, było ich dużo, więc to się uzbierało. Zresztą oni nie zarabiali tak naprawdę, oni zarabiali, tam mieli subskrypcję na tym, że dostęp miałeś do tej platformy tak jakby tradingowej, czyli co miesiąc ci ludzie płacili subskrypcję, a druga rzecz jest taka, że po prostu z linków afiltracyjnych... Afiliacyjnych, przepraszam. Filtr. Afiliacyjnych wbijałeś po prostu, tam zakładałeś te portfele na tych różnych kryptowalutowych stronach, no i tam też procent z tego, co po prostu wpłaciłeś, leciał do nich, nie? I to głównie na tym zarabiali, więc wiesz, jak miałeś dostęp do influencerów, chyba z tego, co wiem, to też bracia Tyburscy to reklamowali, w sumie to oni chyba do mnie się odezwali z tym. Nie chciałem już tak mówić, ale tak, to się do mnie bracia Tyburscy to odezwali, skontaktowali mnie, oni to reklamowali. I Paweł zawsze mówił, że ogromne pieniądze na tym wygrywa. Ogromne pieniądze na tym zarabiali. Zarabia, no. No i wiesz, no i to jest łatwo później właśnie być motywatorem. Słuchajcie, ja sukces. I wiesz, a ja osiągnąłem sukces, bo się nie poddałem. Tak. Nie poddałem się cały czas. Wyjebałem 10 i nie poddałem się, bo nie 20. Nie poddaję się. Na początku się nie udało. Na początku kurwa mi nie wierzyli. Ale później nauczyłem się lepiej kłamać. Potem nauczyłem się usuwać opinie z internetu i z tych forów blokować wszystkich, którzy o mnie mówili. Tak później troszeczkę poszedłem w grafikę i wykresy zacząłem przerabiać. Spoko, nie poddaj się. Musisz się, nowe umiejętności po prostu, grafika, przerabiaj wykresy, kłam, przestawiaj mu godzinę w zegarku, mów, że jeszcze giełda nie ruszyła. Spoko, dasz radę, jesteś zwycięzcą. Wiesz co, ja kiedyś też chciałem byłem w sumie motywatorem, tak sobie też wpisywałem, że jestem motywatorem. Ja byłem demotywatorem. Ale wiesz co, to jest bardzo fajne, bo wystarczy, że przeczytasz tam 10 tych książek takich najpopularniejszych i jak przechwytysz diabła, obudź sobie olbrzyma, wiesz, jakieś tam potęga na pyku. Wiesz, jakich? Olbrzymidzie. Przeczytasz 10 tych książek motywujących, wyciągniesz, albo wrzucisz do czata GPT, żeby wyciągnął jakieś fajne tam teksty z tego, no i masz idealne, żeby wrzucać sobie rolki, TikToki, mówić o tym, musisz wierzyć w siebie, wiesz, są oczywiste rzeczy. Dla mnie to jest zło świata. W ogóle wszyscy coachy to jest dla mnie zło świata. To jest takie, nie ma recepty jednej na życie, a to takie, wiesz, to oczywiście jakiś tam taki ktoś, kto może... Są ludzie, którzy mogą ci pomóc, ale po godzinnej rozmowie z tobą poznanie tego jakoś radę ci da, a nie taki tego internetu, wiesz, jesteś zwycięzcą. Znaczy I przyjdź na mój kurs. Zostało ostatnie 5 miejsc. Jeszcze nawet nie zaczął sprzedać biletów, ale zawsze jest 5 miejsc ostatnich. Ja teraz akurat tutaj trochę zaprzeczę, bo moja kariera zaczęła się, wiesz, od czego? Naciągałeś ludzi. Nie. Ja byłem naciągnięty na takie kursy, szkolenie. Nie, no byłem, wiesz, gdzie byłem na Go Ahead w Poznaniu, to było takie wydarzenie w 2015 roku. Tony Robbins. Pierwszy... Nic to nie mówi, ale nie wiesz, co jest Tony Robbins? Tony Robbins? Obudź sobie olbrzyma, taka książka? Ja tylko olbrzymidzie, nie ten olbrzym, nie o tym to inna, to dwójka. Tony Robbins jest jednym z największych mówców motywujących, motywacyjnych na świecie. Jeden chyba z pierwszych w ogóle. To jest gościu, największy jest wielki też, jest olbrzymim, wielkim chłopem z wielką szczęką, piękne białe zęby, głos taki ma stary. Ona ma jakiś, bo ogólnie to ma chorobę i wytwarza cały czas mu się hormon wzrostu, jest gigantyczny i ma taki głos, człowieku, piękny, ma taką szczękę. Nie, jest bardzo fajny gość. Miałem okazję go poznać, miałem okazję podać mu rękę i tam stwierdziłem, że tam zmienię swoje życie. Tam, na tym to wymyśliłem i tam wymyśliłem całą inżynierię ciała, wymyśliłem całe to, że będę tym trenerem, wróciłem do swojej matrycy marzeń i tu, gdzie jestem dzięki temu, więc nie powiem, że to nie jest. To nie jest najlepsza reklama tego kursu.
Ale nie mówię o Mr. Gody, tylko mówię, wiesz, ale więc po co ci jacyś ludzie, którzy po prostu potem wzorowali się na tym jednym? Jeżeli chcecie dobrego mówcę motywującego i chcecie się zmotywować do czegoś, obudź sobie olbrzyma, to jest w ogóle pierwsza pozycja, którą musicie zacząć, jeżeli chcecie o rozwoju osobistym myśleć i zmieniu swojego życia i poznajcie Antonego Robinsa, zajebisty gość. Ale to działa, no jak działa, to działa. Jak w coś wierzysz mocno, to zrobisz po prostu. I to jest jedyna rada, stary. No wierz w siebie i zapierdalaj. No tak, I to jest właśnie... rada, i to jest wszystko, co potrzebujecie od motywujących. No wierz w siebie. Nie wychodzi ci, wstajesz rano, idziesz dalej. Nie oszukałeś dzisiaj nikogo, jutro oszukasz kogoś na pewno. Jutro dwóch. Nieważne, bo właśnie, to nieważne co robisz. Masz cały czas się nie poddawać, iść i z takim samym uśmiechem, z tym samym entuzjazmem po każdej porażce robić to, co chcesz robić. I to jest siłownia, nie idzie ci, jesteś mały, nie idziesz, napierdzielasz. To widzę tutaj Sandrę, nie? Tyle hejtu, ona dalej te zdjęcia robi. Dalej robisz, nie poddajesz się, strzelasz do wrogów swoich. No. Ona chyba była Mr. Jak on ten? Goody. Nie Goody, tylko ten dobry. Ten wielki. Tony Robbins. Tony Robbins. Tam właśnie podobno ma wlecieć teraz na jej platformę film z Tony Robbins. Jak ją motywuje. I tak. Jak obudziłam olbrzyma. Czekaj, ile ważysz? A to 75 mg sildenafilu wystarczy, żeby obudzić olbrzyma. No więc tak, to mamy tutaj karierę omówione. No to jeszcze na koniec, jeżeli mówimy, to może jest blisko, ale trochę daleko, bo jednak jest to coś bardziej stabilnego, chociaż też wiadomo, że wszelkie bety, obstawienia i bookmacherzy to też nie jest, no też trzeba to robić rozważnie, to nie jest pomysł na życie i też wielu ludzi się gdzieś tam za bardzo w to wciąga, więc jest to oczywiście legalne, ale obwarowane tym, że nawet reklamując trzeba powiedzieć, że tam 18 lat, bla bla bla, nie rób z tego tej, graj za małe kwoty. Tylko do podjęcia emocji. Mówimy o cinkciarzu. Ale cinkciarz to nie jest żaden bookmacher. Cinkciarz to był kantor wymiany walut. Pomyliło ci coś chyba, pomyliłeś. A, bo ty mi opowiadałeś o tym. O czym? Co byłeś na spotkaniu. No byłem na spotkaniu, tak. Dobra, to ja tu wszystko zjebałem, cofam wszystko, co powiedziałem, a cinkciarz, ale wiesz, cinkciarz to takie właśnie, bo cinkciarz to kiedyś pod tym... To oszuści, co? Znaczy nie oszuści, to wymieniali, ale nie kryptowaluty. Kurde, tylko normalne waluty, bo nie było kantorów wtedy, nie? Tylko byli cinkciarze. Oni tam wiesz, kantory były, tylko nie mogłeś posiadać waluty i to były złe kursy. No i też to oszukiwali często, marki, dolary, przykleił tam, tak się skleił, że ten... Sztos! Wystarczy obejrzeć jedynkę czy dwójkę i tam jest o tym. No ale cinkciarz co? Ogłosił upadłość. Ale uważasz, że cinkciarz od samego początku już nawet nazwa była wymyślona po to, że to po prostu był jeden wielki wał i to miało się tak skończyć, musiało się tak skończyć, bo ty mówisz, że wiesz coś więcej. Ale wiem, ale to nie mogło być to rozmowa prywatna, bo jakby wiem też od ludzi, którzy się... No już nie będę chodził w szczegóły, ale bardzo blisko są tej sprawy, więc mam informacje, ale to na pewno nie będę podał publicznie. Wiesz co, ta nazwa to zawsze mnie śmieszyła, bo cinkciarz to jest taki dla mnie kombinator, taki właśnie, synonim kombinatora, nie? Takie twoi ceny na nim, to tak ma tysiąc jak cinkciarz. O 6 rano wstaje. Oszust zawsze wstaje o 6 rano. Bo policja przychodzi. Pierwsze co robi, biegnie 6 kilometrów. Nie, patrzy przez Judasz o 6, czy nie stoją. Oszust o 6 patrzy, czy ktoś nie dobija się do drzwi. Ale no, ta nazwa była dziwna, ale wiesz, no zrobili, to jest potężna firma, przecież to był sponsor reprezentacji Polski chyba swego czasu. Chyba też, no, ale dużo w ogóle, oni to... To potężna firma, to była naprawdę potężna firma, no i w tym momencie ma upadłość, jest jakaś tam likwidacji, są potężne długi. Kurwa, ja osobie, z którą rozmawiałem, o którym mówię, nie będę mówił, to już tam prywatna rozmowa była, zadałem tej osobie pytanie, jak na takim poziomie, bo jak tam teraz wychodzą, już tam były wały, nie? Ale bez tych wałów też to by była potężna firma i też miliony, miliardów. Jak człowiek na takim poziomie zarobków ma jeszcze mało, jest na tyle chytry, że jeszcze nie zapłaci podatku, wała, pójdzie bokiem. Jak już masz wiesz, 100 milionów, oszukasz, masz kurwa 150. Co to ci zmienia? No 50 milionów więcej. Jestem inżynierem, więc to jest tak 50% więcej w kieszeni. Ale nie jest tak serio, szczerze są chorzy, to jest jakiś błąd genetyczny, bo ja wiesz, ja w swojej pozycji teraz, ja kurwa wszystko mi się nie chce, odmawiam przez tym fejmem, ten fame to mnie bardziej zadusił tymi rozmowami, już mi wezmę, bo już nie mogę, bo ja mówię, co mi... Chcieli cię wywieźć w bagażniku, tak myślałem właśnie, że to jest motywacja twoja. Już teraz nie będę tutaj podawał kwoty, ale to jest to bardzo duża kwota, no powiedzmy oscylująca w granicach, powiedzmy pół miliona złotych, powiedzmy, oscylująca. I ja mówię, to dalej mi nie zmienia nic w życiu, to jest dużo, jasne, kupuję sobie mieszkanie, tak? Ale to w codziennym życiu mi nie zmienia, ja gdzie chcę jadę, co chcę sobie kupuję, wiesz co chodzi, jakby mieszkam tu, gdzie chcę, no to mojego dnia nie zmieni, to, że będzie więcej na koncie, że jedno więcej mieszkanie, które ci będzie generowało przychody, to dalej ci nie zmieni. Fajnie, ale to diametralnie nie zmienia twojego życia. Więc jak na moim poziomie ja się zastanawiam i nie przyjmuję, a już głupich propozycji to w ogóle, z kryptowalutami teraz gadaliśmy, tam były duże pieniądze, mówię, kurwa nie, byku, nie. Ze skrzynkami mieliśmy? No.
O, to do tej pory nie mogę zasnąć, kurwa. 800 000 Zamykam miesięcznie. oczy i widzę te liczby. Zamykam oczy, otwieram skrzynki. 800 000 nam proponowałem skrzynki, no bo to jest prawda, to jest fakt, to możemy mówić. I wiesz, nie zgodziliśmy, a ktoś, kurwa, mając... Kto się nie zgodził? Dobra, my się nie zgodziliśmy, tak. Nie zgodziliśmy. To była nasza decyzja. To była nasza wspólna decyzja. Ty jebany adminie. To była nasza decyzja. Nie, no nasza. Ale wiesz, ludzie na takim poziomie, gdzie naprawdę już mają zysk liczący w setkach milionów, jeszcze coś, za co teraz ma... I to chyba się nie ma w Polsce i nie może być w Polsce, już jakieś ukrywanko. Po co? Co ludzie zełba robią te pieniądze, powiedz mi. Nie wiem, mi ktoś kiedyś mądry jakiś tam na jakieś też szkolenia, ja dużo jeździłem na takie szkolenia z dużymi rękami z przedsiębiorczości, z takich różnych tam dziwnych rzeczy i właśnie słuchaj, no podatki trzeba płacić. Tam dochodowy to może gdzieś tam jakoś ale VAT zawsze musisz płacić, bo my po prostu gramy w pewnej grze, tak? Udział bierzemy w pewnej grze i zgadzamy się na pewne zasady w tej grze. I są takie zasady, że kurwa niestety podatki musisz płacić. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy, po prostu tak się uzgodniliśmy, że to robimy wszystko i musisz to płacić. Więc to jest takie coś, co musisz po prostu, nie że ty znowu te podatki, tylko po prostu płacisz, bo tak się ustaliliśmy. Ja zawsze o nie mówię, bo ja też bardzo duże, bo no wiesz, jak ty tak. Ja, kurwa, przychodzą te kwoty, to one sprawiają zawrót głowy, a ja mówię zawsze, Kinga mówi, a ja mówię, ty, ale to się trzeba cieszyć, jak jest dużo podatku, znaczy, że dużo zarobiłeś. Tak. Nie myśl o tym w ogóle, to jest kurwa przyszło, tego nie ma, to nie jest twoje. Nie ma. Właśnie wchodzi na konto od razu, to odcinaj, wiele to ludzi robi źle, że to na przykład mają na jednym koncie, teraz fajnie zrobić, dlatego też zrobią, dlatego teraz państwo zrobiło też osobne konta VAT, żeby ludzie nie widzieli tych pieniędzy, bo ludzie widzą te pieniądze i nie wydają, a potem nie mam za co zapłacić VAT-u, co teraz robię? Ale to ja mówię, ja się tylko trzeba cieszyć, im więcej podatku zapłacę, tym ja nie mam jakiejś takiej, wiesz, no nie wiem, tylko się, ale mówię, na tym poziomie ludzie z takimi pieniędzmi, jeszcze wiesz, już z taką jakąś renomą, jakąś pozycją, no bo wiesz, tak, ten cinkciarz znany, na całym świecie, i gdzieś coś żeby musieć się ukrywać, żeby musieć gdzieś teraz być ściganym. Ja naprawdę nie wiem, serio, tak naprawdę nie mówię tego pod publikę, tylko nie zdaję sprawy, co taki człowiek ma w wełbie. Już cię stać na wszystko. Po co ci to trochę więcej? Wiadomo, więcej zainwestujesz, tam wiesz, do nowy kraj wejdziesz, to jest takie ambicjonalne, ale no, masz życie, byku. Może dlatego, że też ja tam byłem i kurwa też odpowiedziałem za to i ja mam już też taką traumę, że ja kurwa wiesz, wolę może ty akurat miałeś dużo szczęścia, że ty to na mniejszą skalę, tak. A on może był właśnie, miał twój mindset i to zrobił to na większą skalę. Być może. I myślę, że to jest ja teraz jak dmucham na zimne, ja wiem, czym to się kurwa kończy, to nie jest kurwa żadne życie. I patrzysz, czy ci ktoś zobaczył na to konto, co zrobiłeś, czy nie. I się dużo lepiej żyje. Naprawdę, dziwni są ci ludzie, bo wiesz, normalni ludzie borykają się naprawdę z różnymi problemami. Normalni ludzie naprawdę nie mają co do gara włożyć, nie mają za co kupić dzieciom zeszyty i tak dalej. I to są problemy. I kurwa, ktoś taki mając na wszystko, jeszcze jakby kombinuje. To jest dla mnie niezrozumiałe. To jest dla mnie naprawdę niezrozumiałe, bo porównać jego sytuację jakąś naprawdę sytuacją ciężką, to on miał wszystko, a sobie własne życie nie będzie miał, bo jeszcze chciał podkręcić. Chore. Dla mnie kurwa chore. Ja ostatnio z Patrykiem też gadałem, w wywiadzie to chyba mówiłem. Mówię, no co, też mi się podoba jego podejście. Mówi, Tomek, no jak to pójdź na oddział onkologiczny, dziecięcy. To jest... No to, tak. Że kurwa mnie zamknęli, no posiedzą, może puszczą, pojadą, wiesz, właśnie tak trzeba myśleć, a nie wiesz, masz i jeszcze się nażyj, jeszcze kurwa pod siebie, jeszcze to i to się źle kończy. Myśmy już nieraz dochodzili w tym programie do wniosku, że no lepiej jednak przeżywać życie niż zbierać na chuj wie co kiedy. A będzie mnie pojutrze Bernatowicz na pewno. O właśnie, bo kurde, ja ci dam kilka pytań właśnie, bo ciekawe co on myśli właśnie o tym holograficznym wszechświecie, bo ja uważam teraz to jest moja nowa w ogóle teoria, teraz słuchajcie kochani, tak, że żyjemy, to nie tyle w symulacji, co... No to mówisz już to, że ja żyję tylko dlatego, że ty wiesz, że żyję. Bo nie wiem czy wiesz ogólnie, znaczy wiesz na pewno. Znaczy ja nie żyję. Że najmniejszymi, ale nie, bo to chodzi w ogóle, że my żyjemy w hologramie, że to nie jest rzeczywiste to, co to jest. Do tego dochodzi teraz najnowsza fizyka kwantowa, że to nie jest rzeczywiste. Jeżeli my na poziomie kwantowym, czy jakichś mikrocząstek... Możemy istnieć w kilku stanach jednocześnie. Albo jesteśmy falą, albo jesteśmy, wiesz, albo jesteśmy falą, albo jesteśmy cząstką, stary, i to zależy od tego, jak to sposób, w jaki to zaobserwujemy, czy my jesteśmy falą, czy my jesteśmy cząstką, to znaczy, że my nie jesteśmy rzeczywiście. Więc my żyjemy w holograficznym, nierzeczywistym świecie. To nie jest rzeczywiste, to nie jest rzeczywiste. Czyli my też nie istniejemy. Znaczy dla nas to jest i tak, u nas to nic nie zmienia, bo nam się wydaje, że to jest rzeczywiste i tak dalej, to zmienia po prostu, jak zaczniesz rozkminiać, że to jest nierzeczywiste, więc pokój ma się na to wszystko tak spuszczać, przejmować tym wszystkim. Trzeba po prostu żyć, bo to i tak jest nieprawdziwe. Denerwować się, kurwa, jak ktoś powie jakąś o tobie wiadomość, dubiel, to nie ma co. Nie istniejesz, stary. Nie istniejesz. Jesteś tylko fotonem takim świetlnym. Gdyby nie światło, to byśmy nie byli, nie byłoby nas, no. Ale fajnie, że Dubiel to bardziej ciemność niż światło. Bardziej ciemność? Jak to mówił, bardzo mądre słowo powiedział Dalton kiedyś.
To jest oksymoron. Mądre słowa i Dalton w jednym Tak, zdaniu. bo on powiedział, że bez ciemności nie ma gwiazdy. Nie ma. Jakby nie było ciemności, to skąd wiesz, że jest gwiazda? Jakby nie było światła, to nie wiedziałbyś, że istnieje ciemność. To jest wszystko powiązane ze sobą. Dobro i zło, yin-yang. Dobrnęliśmy do tego momentu, Łukasz, gdzie powinieneś podać mi teraz wspierających. O, pierwsza jaka fajna, aż sobie zobaczę to. Nie pokazuje buzi. Ruda. To już jest ten moment. Ruda. Brawo! O, już mi znikło. Ale fajnie ma, zobacz, nie muszę ci pokazać. Ładna? No, znaczy właśnie nie wiadomo, bo... Szalona ruda. Ciekawe, czy na dole też jest taka ruda. Ja Chadomen tak myślał o tym. Ty Chadomen, to jest... No wiem. Poziksop. Poziksop, brawo! Też kobieta. Arek Nowak. Arek Nowak, brawo! Wszystkie arki fajne. Młody... Kurwa. Pieru. D i Y. Młody D i Y. Brawo! Sportowy brat. Sportowy brat, brawo! Patryk Siennicki. Patryk Siennicki, brawo! Adiator. Adiator, brawo! Fajnie, tak jak awiator, ale nie. No, tak miał awiator, ale Adidas. No dobra. Kocham PiS. Kocham PiS, brawo! Jutro u mnie Przemek Czarnecki w końcu. Ale wylali go. Nie. W ogóle dzień podniósł. Czarnecki i później Bernatowicz. Everything is alright już. Okej. Okay. No i dobrze. Michał Wiktor. Michał Wiktor, brawo! Oskar Kasianiuk. Oskar Kasianiuk, brawo! I Pariaci. Pariaci, brawo! Dziękuję wam serdecznie. Dziękujemy kochani, pamiętajcie o podbijaniu, pamiętajcie, że mamy nowy tydzień mamy? Nowy tydzień mamy. Nie, pamiętajcie zawsze o podbijaniu i to, że dubiel jest chujem. Pozdro. No dobra, dzieją się, jaką ładną masz koszulkę. Wielkie rzeczy się dzieją, więc musieliśmy wrócić tu szybko i nagrać. Nie wrócić, bo tu dzisiaj nie byłeś. Musiałeś przyjechać. No, ale ludzie myślą... koszulkę, że już mówimy. Nie, no ładno, z Spidermanem. Wyszedł na wolność Bartosz Szachta oraz niestety Denis Załęcki. Na szczęście Bartosz Szachta i niestety Denis Załęcki. Ja się cieszę, że święta spędzą w domu, wiadomo. Powiedziałem, jak go zamknę. Ja więzienia akurat nikomu nie życzę, więc bardzo fajnie. No i co? No chcieliśmy się z Bartkiem Szachtą skontaktować, no ale ten czas jest dla rodziny i nie chce się udzielać. Może uda nam się, że nagra nam głosówkę i do tego czasu, jak będzie zmontowany film, który już jest zmontowany, to dorzucamy, to ją wrzucimy i opowie, co tam, jak było, jak... Gdybyście teraz zobaczyli minę Łukasza, który tu cały dzień biedny siedzi, montuje. Rzuciliśmy film, on już by był teraz, a my Łukasz. Tak. Wyszli, trzeba dograć. Trzeba dograć. Nie, no musimy to ale rzucić. Nie, jest taka, powiedzielibyście, że nieaktualne. No to chociażby samą tą wiadomość trzeba powiedzieć. I teraz tak, bo ja oczywiście bardzo szanuję sierżanta Bagiety, chociaż mnie zawsze wyzywa, ale to jest nie tak, jak mówi sierżant Bagieta. Był policjantem, ale pewnie procedur sądowo-prokuratorskich nie zna, bo on mówi, no pewnie już prokuratura wszystko przesłuchała tego. No tak się kurwa nie dzieje. Nikt nikogo nie aresztuje na 2 tygodnie i w 2 tygodnie wszystko robi i wypuszcza. Moim zdaniem, a raczej może nawet na pewno, jest to odwołanie od sankcji do sądu okręgowego. Też tak raz wyszedłem. Znaczy sąd rejonowy daje sankcje i masz tego w ciągu 14 dni, masz napisać odwołanie. Dziwi mnie tylko, że dość szybko to rozpatrzył, ale to też może sprawa medialna, chcieli wiesz szybko, żeby tam nie było, że przeciąganie. I wtedy sąd okręgowy jakby raz rozpatruje danie tej sankcji. Jakby wiesz, bo to daje rejonówka, a od każdej decyzji sądu w Polsce, w każdym normalnym systemie prawa masz odwołanie. Więc również od dania sankcji odwołujesz się do sądu wyższej instancji. Wtedy sąd okręgowy jakby drugi raz rozpatruje, że ona powinna być dana. I w mojej opinii ten czas na to wskazuje i to wszystko, bo prokuratura sama z siebie nie puszcza. Nie po to prokuratura chodzi, pisze wniosek o danie sankcji, idzie do tego sądu rejonowego, bije się tam trochę o to, bo wtedy wiesz, adwokat mówi, nie dawajcie im sankcji, a prokurator dawajcie im sankcje. Sąd się zgodził, to nie po to, żeby prokurator 2 tygodnie później tą sankcję uchylił, więc nie jest tak, jak uważam, jak mówi sierżant Bagieta, że wiesz, od 2 tygodni ustały przesłanki, czyli oni przesłuchali świadków, wszystko zrobili. Niestety tak nie działa w Polsce, nie działają organy ścigania, nie dzieje się tak szybko, a nawet jakby przesłuchali, tak ten sąd im klepnął, że prokurator nie ma żadnego interesu w zwolnieniu cię. On już dostał te 2 miesiące czy 3, on już to ma, ty sobie siedzisz, a on mówi, no i co, chcesz wyjść, coś powiesz? No po co mu? Jakby nie jest to w intencji prokuratora w ogóle zwolnić, chyba że powiesz, no dobra, to ja powiem, że tam ten zrobił jeszcze to na moim osiedlu i wtedy cię puszcza. Ale wątpię, żeby tak było, po pierwsze dlatego, że wyszli obaj. Więc obaj się nagle, zresztą nie podejrzewałbym przynajmniej Bartka Szachty jakiejkolwiek rozmowy. Zresztą Bartek Szachta od początku
odmawiał składania zeznań, więc nagle by się to tak nie zmieniło. Ale na pewno jakby się któryś dogadał z prokuratorem, weszliby obaj, więc to jest dla mnie absolutnie jakby no nierealne. A mówię, a prokurator sam z siebie nie ma po co cię puszczać. Siedzisz pod ręką, on za każdym razem dowieźcie go dowożą, a tak trzeba ci wysyłać w domu, nie przyjdziesz, wiesz. Ale to była jakaś, myślisz, kaucja za to, czy nie? Czy to ten, bo gdzieś tam słyszałem, że tam ktoś zbierał coś jakieś... Nie wiem, że nie było kaucji. Nie wiem. Nie rozumiem. Nie wiem, że nie było. Nie wiem, no nie wiem. Nie wiem, że nie było. Nie, dobra, okej. Nie. Ciekawe. Nie wiem. Okay. Nie wiem. Okay. Nie wiem. No. Nie wiem. Wydaje mi się, że zażalenie, w którym mecenas jakoś tam podniósł racjonalnie. Ja też tak mi się raz udało i to nawet sam napisałem, więc to nie jest tak, że te sądy faktycznie pierwszej tej instancji najczęściej klepią i najczęściej jest to tak, że wiesz, że prokurator wtedy mówi, no wiesz, przed chwilą już ich złapali, trzeba porobić wszystko i ten sąd klepie, a później mecenas ma też ten czas, kiedy widzi ten wniosek o areszt, bo on go ma w aktach, pisze taką odpowiedź na niego, wiesz, sąd okręgowy to ładnie mówi, tu co się prokuratora nie zgadza, to się nie zgadza, to się nie zgadza i sąd okręgowy, właśnie jak mówię, może zwolnić i on może wtedy zastosować jakiś tam paszport, wszystko, czy kaucja, a jak było w moim wypadku, powiem sam, to mnie wypuścił i nawet miałem kaucję, ale mamy 2 tygodnie na wpłacenie. Nawet nie, że musiałem wpłacić i wyjść, więc sąd ma dowolność. Uważam, że w ich przypadku też to była decyzja nagła, bo jakby nikt nie zapowiadał tego, nie? Bo jakby to coś tam było... Zdziwieni byliśmy tą wiadomością, tak? Nagle wszyscy dzisiaj wow. Więc tym bardziej myślę, że to jest sąd okręgowy, bo raczej nikt często nie liczy na tą decyzję, że tak się stanie, bo najczęściej jest tak, że oni jedni drugą klepią i w 90% tak jest. No ja słyszałem taką, że podobno sąd zobaczył, dowiedział się, bo przecieki już są karty walk fejmowej, powiedział, kurde, nie, to nie może tak być. Taka słaba karta, wypuśćmy tego Bartka, niech zawalczy w tym listopadzie na tej gali. Myślałem, że bo ty musisz, pralnik musi tu pójść, kurwa. Ja już nawet teraz, ja ci powiem szczerze, jako miniaturce myślę, to mówię, żeby nie było za dużo fejmu i primu, daj mi jedną postać, jedną sąd, ja już mam z wami, ja już tu muszę być tą wagą. Jesteś między młotem a kowadłem, chociaż teraz jesteś bliżej młota. Między chujem a jajami bardziej, rzekłbym. Nie mamy za dużo więcej. A myślisz, że Bartek nie zawalczy na listopadowej? Myślę, że teraz jest hype na niego. Na pewno, to było super i to na pewno super. Bartosz Szachta, Denis Załęcki. Dawni przyjaciele. Znaczy, ta walka by rozjebała system, ale chyba, nie wiem, raczej przecież nie wiem, czy ktoś by chciał taką walkę zrobić. Fame myśli, żeby zrobił coś takiego? Myślałem, że tak. Jakby monetyzacyjnie i zasięgowo mi by pewnie spadł main event, ale znowu PR-owo... Zasady PR. Bartka ja bym starym. Tak, zresztą... Ja już nawet wymyśliłem, z kim go zestawić. Z Tazym. Świetna walka. My na Tazego nie mamy przeciwnika, więc fajnie by było z Bartkiem Szachtą super walka. Nie szyj znowu interesów dla Prime'u, bo już kurwa... Nie, dla Fejmu. Dla Prime'u, że my nie mamy... Bo my nie mamy z kim robić, a chciałbym, żeby zobaczyć. Nie macie z tego pieniędzy przecież, no tak. Nie, to nie jest wasz interes. Nie bierzecie od niego pieniędzy? Nie. Już nie. I właśnie chcieliśmy też powiedzieć tu w naszym imieniu, że bardzo serdecznie witamy Bartka Szachtę na wolności i fajnie, że jakby wrócił, bo mi się wydaje, że od początku on był ofiarą tego całego zamieszania, bo też tak to było trochę, że Denis i w końcu ta policja już się wkurzyła, że go zawinie i akurat momentem zawinięcia było, jak on się z Szachtą tam, Szachta się akurat w naszej opinii, nie znamy akt, bronił, no bo jak oni we dwóch przyszli, to raczej się bronił. No ale wiesz, jak Bartek odmawiał składania zeznań i się tak zachowywał jakby sztywno i to jakby i ich nie oskarżał, no to wiesz, sam monitoring, dobra, oni byli, a Bartek, ja nic nie wiem, nie powiem, nie pobili mnie czy coś, no to też sąd nie ma żadnych podstaw, tak? Więc tym bardziej bardzo się cieszymy, że ale ogólnie to nie jest koniec tej całej historii, teraz sąd jakieś tam zapobiegawcze, tak? Pewnie nie będą mogli z kraju wyjeżdżać, będą musieli się tam, tak? Dozór jakiś składać. Ale pewnie tak. Skoro nie wiem, że nie mają kaucji, a tego przecież nie wiem, to pewnie jakieś inne zastosował. Pewnie zabranie paszportu, bo Denis tak miał zabrany, więc to jest jeden kij. Ja wiem tylko jedno, że to nie są koniec kłopotów Denisa Załęckiego, ale to jeszcze o tym też nie możemy mówić. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć, bo bardzo mało jest tych wiadomości. Witamy cię serdecznie, Bartku, od nas obu. Cześć Bartek, siemano. Bardzo serdecznie cię witamy i cieszymy się, że jesteś po tej stronie. Odpoczywaj, nabieraj sił i się odzywaj za chwilę i powiedz, co tam się stało. No i kochani, mamy wiadomość od Bartka, więc to też pewnie jest do was, więc mamy wiadomość i w końcu możemy zakończyć ten program, w którym nic nie możemy powiedzieć. No więc brzmi to...
Siemanko widzowie, ja już jestem na wolności. Chciałem wszystkich pozdrowić serdecznie, wszystkim podziękować za wsparcie. Ja już jestem na wolności i pozdrawiam serdecznie. Shit. No i dobra, to możemy kończyć. Ja tylko chciałem, bo nie wiem skąd to się wzięło, bo to stare nie przeglądałem. Widziałeś, co wysłałem na grupę? Bo to dał Krzysiu Ryta dał na X-a. Ja nawet tego nie widziałem. Widziałeś to w ogóle? W ogóle o czym ty gadać w jakichś programach? Dla właśnie tego ćpania ty już nie masz wyczucia w ogóle rytmu i... Wyczucia Nie mam. Słuchaj, Tyburski powiedział, że ja od ćpania nie mam wyczucia rytmu, ale ja lubię sobie mówię nie, ale słuchaj, jeżeli by to tak skutkowało, to ty byś nie tworzył dobrej muzyki. Krzysztof Krawczyk. Krzysztof Krawczyk! dobrej muzyki, mój drogi. Że to jest numer 1, jeśli chodzi o talerzyk, tylko nie z talerzyka, tylko z telefonu robił przywalić. No zewsząd. Tak, no jak poczucie rytmu? Tylko ja teraz też znowu sprawdziłem i teraz coś ci pokażę, że w sumie w tym znaczeniu, bo ja śledziłem, bo myślałem, że to jest dzisiaj. Śledziłem Pawła relację i faktycznie w tym znaczeniu ja nie mam poczucia rytmu. Pełny krok w prawo i w lewo. Raz, and, dwa, and, raz, and i bounce w nogach, kolano, ugnij. Ty, ale zaraz. Paweł się bije na tej gali i ty się bijesz na tej gali. Będziecie się przycinać na konferencjach, relacjach, w programach, które... Nie gada, co mnie to kurwa obchodzi, wiesz. Dałem chłopu platformę do wypowiedzenia się, później jeszcze puściliśmy, że surówkę, że dalej. Ale słuchaj, no ale właśnie ja uważam, że ćpanie nie zaburza poczucia rytmu. Nie wiem, najlepszy przykład muzyczny. Zejdź ze mnie, ja jestem już czysty od... To jest tak twoja piosenka! Zejdź ze mnie, żyłka ci jebnie i będzie nieprzyjemnie. A to akurat Dubiel gdzieś dodawał też. To też dodawał, jak to się wszystko uniwersum łączy w tych twoich hologramach. To jest... Wy wszyscy jesteście w mojej głowie, kochani. A w mojej dupie. Pozdrawiamy serdecznie, musimy kończyć, bo Łukasz tu siedzi i montuje czas.